Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 23 listopada 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 77. odcinek Nordic Ticket Live. Dzisiaj kolejne wydanie, kolejny odcinek w rozmowach o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Trochę dzisiaj może w innej odsłonie, ale jakże wspólny ten mianownik ratownictwa szeroko pojętego będziemy dzisiaj Państwo rozkładać na czynniki pierwsze. Ale zanim goście, zanim nasze główny gwóźdź programu, to pozwolicie, drodzy Państwo, że jak zwykle ukłonię się wszystkim Wam za to, że z nami jesteście, za to, że obserwujecie nasz profil na Facebooku, za to, że klikacie na subskrypcję na kanale YouTube, kiedy również zaglądacie do biblioteki Spotify, to jest nam również ogromnie miło i cieszę się bardzo, że znajdujecie czas, żeby obejrzeć i żeby posłuchać to, co dzieje się w NT Live. NT Live z takim hashtagiem, można się nim posługiwać, można rozsyłać poprzez media społecznościowe. Wtedy im więcej tych znaków rozpoznawczych w sieci, tym łatwiej nas odnaleźć. Drodzy Państwo, wszystkie 76 odcinków, które odbyły się w NT Live, nie mogłyby odbyć się bez naszych współorganizatorów i partnerów. Ogromnie dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam przygotować dzisiejszy odcinek, tę część promocyjną. Kubanele, uprzejmie dziękuję. Ratownictwo łączy nas wspólna pasja. Tomasz Janus, Prehospital Blog. Jest z nami Paweł Bednarenko z Ratownik na Wyspach. Jest również Krzysztof Kotliński z Paramedyk Polan. Jest Marek Maślanka z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego i jest z nami również dzisiaj, mam nadzieję, słucha nas Michał Czerwiński, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję również za wsparcie przy udostępnianiu informacji o naszym wydarzeniu. Zatem sami Państwo widzicie, że gdyby nie to, że są osoby, są profile, które pokazują nasze działanie, no trudno byłoby nam dotrzeć do takiej bardzo pokaźnej ilości widzów i słuchaczy, za co uprzejmie Państwu dziękujemy. Drodzy Państwo, jak zwykle odniosę się do akcji Noś odblaski, bądź widoczny. Niech się znajdzie taki drobiazg przy naszym ubraniu, gdzieś w dobrym, widocznym miejscu, niech on sobie gdzieś tam się rusza na jakimś sznurku, sznureczku, niech może jeszcze troszeczkę emituje jakieś światło po to, by w tych ciemnościach, które już niestety nastały za oknem, szczególnie tutaj na północy, żebyśmy byli jednak widoczni. Zwiększajmy swoje bezpieczeństwo, zmniejszajmy szanse na to, że coś się wydarzy, a jeżeli już nie daj Boże coś miałoby mieć miejsce, to żeby konsekwencje tego zdarzenia, drodzy Państwo, było jak najmniejsze, bo chyba medykom nie trzeba powtarzać i przypominać, jak bardzo ważne jest to, żeby czas reakcji był bardzo szybko. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o fotografii ratowniczej. Wiele jest kontrowersji często przy różnego rodzaju zdjęciach, wiele jest opinii za, a nawet przeciw, żeby zdjęcia, żeby nagrania pojawiały się w sieci, w mediach społecznościowych. Chyba trudno nam jest uniknąć takiej sytuacji, że taka fotografia zostanie wykonana, taka fotografia zostanie wpuszczona właśnie do internetu i ona, no i właśnie, jak powinna być wykonana, jeżeli już ma się znaleźć, przez kogo, w jakich okolicznościach, co na takiej fotografii nie powinno się w ogóle znaleźć, a co ewentualnie autor zdjęcia może pokazać. No i właśnie, czy taka fotografia może przydać się do czegoś więcej niż tylko do medialnej sensacji? Może do prac jakichś naukowych, może do zadań operacyjnych dla służb? Tego nie wiem. Myślę, że odpowiedzą nam na to pytanie nasi goście, nasi zaproszeni panowie, którzy prowadzą takie profile, na których pokazują swoją pracę. Jest z nami dzisiaj pan Miłosz Bogdanowicz, który prowadzi swój właśnie profil. Miłosz Bogdanowicz fotografuje. Jest to pan, kolega, miłośnik służb ratunkowych i fotografii, co bardzo sprawnie łączy, pokazując na swoich fotografiach zastępy PSP, OSP, zespoły policji, zespołu ratownictwa medycznego, statki powietrzne, również lotniczego pogotowia ratunkowego, a wiemy doskonale, że Miłosz jest wielkim fanem opolskiego Chemsu, tak więc za chwilkę przywitamy naszego gościa. Miłosz jest byłym dziennikarzem i rzecznikiem prasowym, ratownikiem KPP, świeżo upieczonym. Witamy w ratowniczej rodzinie. Przede wszystkim, drodzy Państwo, jest promotorem ratownictwa i bezpiecznych zachowań, za co jestem Miłoszowi niezmiernie wdzięczny. Krzysztof Pigulski, Paramedyk Photo Art. To chyba
Krzysztof sam powiedział, że nikt mnie nie zna pod moim imieniem, nazwiskiem, ale jednak jest profil, tak, paramedyk Photo Art, ale dzisiaj Krzysztof Pikucki jest z nami, ratownik medyczny Warszawskiego Pogotowia, hobbystycznie, jak się okazuje, zajmuje się fotografią ratowniczą oraz fotografią podwodną. Krzysztof przybliża nam sztukę fotografii w technice, którą stosuje m.in. słynny na całym świecie Dan Sang, który z pewnością jest ważną osobistością dla naszego gościa. Jest z nami również Konrad Sikorski z profilu Fotografia Ratownicza. Konrad Sikorski. Konrad jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne i to dosyć mocno jest połączone z jego pasją. Konrad fotografuje służby i wszystko, co z mundurem jest związane. I mam nadzieję, że z uniformami również pogotowionymi. Przede wszystkim prowadzi prawdziwe zdarzenia, akcje ratunkowe, pokazuje służby w akcji, ćwiczenia, wszelkiego rodzaju różne aktywności. I bardzo się cieszę, że są z nami panowie, którzy reprezentują jakby 3 obszary, bo jest medyk o innym poziomie kwalifikacji i też jest osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym. No ale drodzy Państwo, żeby nie przedłużać i rozpocznijmy dzisiaj nasze spotkanie. Zacznijmy od przywitania w naszym studiu Miłosza. Cześć Miłosz, mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie i pozdrawiam w koszulce z ratownikiem 23. To jest opolski ratownik, tak więc pozdrawiamy wszystkich załogantów Chemsu i bazy opolskiej. Jest z nami również Krzysztof. Cześć Krzysztofie, witam Cię bardzo ciepło. Cześć, witam Jacku, witam wszystkich zebranych. Cześć. I jest z nami Konrad Sikorski. Konrad na swoim kosmicznym fotelu. Na kosmicznym fotelu, w kosmicznym uniformie, w którym na co dzień fotografuję. Okej, fantastycznie. Drodzy panowie, zostawię was na sekundkę tutaj, odniosę się do naszych wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już są z nami. Jak się okazuje, jeszcze dobrze, żeśmy nie zaczęli, a widzowie i słuchacze już się pojawili i już nas pozdrawiają i podejrzewam, że tych gości dzisiaj, który dzisiaj, drodzy państwo, drodzy panowie, będzie, to będzie od groma, bo ja się bardzo cieszę, bo wspólnie żeśmy przygotowali świetną kampanię promocyjną dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że już odezwaliście się do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Jestem przekonany, że sprawiliście dzisiaj naprawdę fajną frajdę ludziom, którzy zarówno wykonują pracę jako medycy, jako strażacy, jako policjanci w różnych korpusach. To już nie będziemy teraz jakoś tam się nad tym zastanawiać, kto skąd dokładnie, ale osoby, które ratują zdrowie i życie. Tak więc bardzo się cieszę, że tyle tych osób jest. Ja postaram się wszystkie te osoby w tym momencie pokazać i też pokazywać, więc w trakcie naszej rozmowy będziemy się z tymi osobami witać. No ale dobra, Miłosz, powiedz mi, gdzie nas dzisiaj przywitałeś, skąd do nas dzisiaj mówisz i no choćby 2 zdania, gdzie się teraz znajdujemy. Znajdujemy się teraz w Opolu, w moim dużym pokoju. Tutaj, tak jak widzę, koledzy i koleżanki na czacie, pozdrawiam całe Opole. No, piszą, jestem maniakiem LPR-u. Duży ukłon w stronę ratownika 23, całej załogi. Wspaniali ludzie, szybcy, skuteczni, niosą pomoc z powietrza. I przez to mnie dużo ludzi zna, no bo jednak no, ta fotografia moja, można powiedzieć, ta pasja wybuchła na dobre, gdy no, na naszym niebie ten żółty śmigłowiec zaczął kursować, ale też od lat, od małego dosłownie gdzieś tam interesowała mnie też straż pożarna, te duże, majestatyczne, głośne wozy, spektakularne akcje, no i też policja. Nieco inny charakter, no, ale też tutaj ludzie, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa i tak siebie definiuję właśnie przez pryzmat fotografii związanej z tymi służbami. Słuchajcie, będzie problem, bo mamy do czynienia z rzecznikiem prasowym. Ja zadałem mu pytanie, skąd do nas dzisiaj mówi i rozmawia, ale już wyrecytował wszystko i rozumiem, że już panu dzisiaj podziękujemy. Że więcej rozmawiać nie będziemy, ale no profesjonalnie. Sami państwo możecie powiedzieć, że słyszy się to w głosie, ale pozwolisz, że zanim pójdziemy dalej, to jeszcze zapytamy Krzysztofa. Krzysztof, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? No jeżeli w Warszawie pracujesz, to liczę na to, że z tej naszej pięknej stolicy do nas dzisiaj mówisz. Dokładnie. No, dzisiaj Warszawa, dzień wolny po nocnym dyżurze. Co się nie zdarza często? No, na szczęście teraz mam 2 dyżurki, znaczy 2 dni wolne, więc odpoczywam, no i dziś korzystam z tego wieczora, by w końcu porozmawiać z Tobą, tak? I z naszymi gośćmi.
Fantastycznie. Pozdrawiam kolejne osoby. Widzę, że jest Adam Piechnik. Z Adamem nigdy nie miałem się okazji poznać, ale zdaje się, że Adam to twoje rejony warszawskie, prawda? Tak, tak. Adam, rejony warszawskie. No niestety już w pogotowiu nie pracuję, ale to chyba nie czas i miejsce na te rozmowy. Ale warto pozdrowić. Warto pozdrowić. Jak najbardziej. Jest medykiem, zagląda tutaj do NT Live. Bardzo się cieszę, że jest z nami również Adam. Jest też, widziałem, Tadeusz Miłowski, którego miałem okazję poznać na konferencji u Marka Maślanki w czerwcu. Tadek, super, że dzisiaj z nami jesteś. No ale też szybciutko biegnę do Konrada i zapytam Konrada, gdzie ten kosmiczny twój fotel stoi i to wszystko? Gdzie ty teraz jesteś, powiedz? Tarnów, południowa Polska, pomiędzy Krakowem, Rzeszowem. Tutaj na co dzień, może nie w samym Tarnowie, w samym Tarnowie oczywiście również, ale Tarnów, region, okolica, tutaj na co dzień działam. Chociaż jak moi obserwujący mogli się zauważyć, ja nie mam konkretnego rejonu działania, jestem tam, gdzie coś się dzieje. Okej. Powiedz mi, to tak pomału, gdybyś tak miał spojrzeć na swoje zainteresowania, czy coś jest jeszcze poza pracą zawodową, poza tym, co robisz, jeśli o fotografię, czy już tylko się skupiasz na tym, czy masz jeszcze jakieś hobby? Nie, generalnie hobby mam wiele, chociaż każde jakby z tych moich poczynań, z moich działań obracają się wokół bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli krótkofalarstwo, łączność, jest ASG, są wyścigi kolarskie i bezpieczeństwo podczas nich, jest fotografia ratownicza, jest straż pożarna, ochotnicza, także zainteresowań działalności jest wiele. O zainteresowania pozostałych dwóch panów zapytam za chwilkę, ale wiecie co, ja myślę, że gdybyśmy tak chcieli rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę w ogóle od tematu głównego, oczywiście jakim jest fotografia ratownicza i jak żeśmy się zgodzili, dedykujemy ją absolutnie wszystkim korpusom, nieważne czy to jest poziom suplemencyjny, czy to jest poziom mniej lub bardziej zaawansowany, mniej lub bardziej profesjonalny, może bardziej ktoś, kto wykonuje taką pracę zawodową, ale wiecie co, ja tak sobie pomyślałem w ten sposób. Gdybyśmy mieli nadać jakąś definicję fotografii ratowniczej, to choćby w kilku zdaniach, każdy gdyby mógł powiedzieć, co powinno się znaleźć tam takiego, o etyce dzisiaj porozmawiamy, o tych wszystkich kwestiach technicznych na pewno, ale gdybyśmy mieli po jednym zdaniu, czym ta fotografia ratownicza jest. Ja wiem, że to może być bardzo trudne pytanie, ale je zadam, bo może z widzami i z słuchaczami wspólnie uda nam się skorzystać z takiej możliwości, żeby może na końcu stworzyć odpowiedź albo właśnie definicję na to pytanie. To może Miłosz, co ty na to? Moim zdaniem ta definicja jest dość krótka, bo to jest fotografia skupiona właśnie na służbach, na tym, co te służby robią, na ludziach. Ja na przykład bardzo zwracam uwagę na ludzi, nie na samą taką sensację w cudzysłowie mówiąc, że jest wypadek, tylko na to, co ci ludzie robią, jak ciężko pracują przecież na to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. No dobrze, a Krzysztof, a co ty dodasz do definicji fotografii ratowniczej? Twoja jest szczególna. Bardzo, każda z was, z waszych tych fotografii jest szczególna. Twoja jest bardzo, bo ona jest bardzo blisko naszych pacjentów poszkodowanych, bardzo blisko takiej przestrzeni karetkowej. No ale coś od ciebie. Jak byś chciał, żeby... Tak jak powiedziałeś, to co ja robię różni się troszeczkę od tego, czym zajmuje się Miłosz z Konradem. U mnie to jest tak właśnie z tej pierwszej linii, no i jak dla mnie ta fotografia ratownicza to jest pokazanie naszej pracy, pokazanie tych trudów, czasami nawet takich wesołych i miłych dla nas sytuacji, ale jedna taka ważna rzecz, o której zawsze staram się pamiętać, to nie krzywdzić, tak? Często zdjęcia, które wstawiam, są kontrowersyjne w jakikolwiek tam sposób, ale najważniejsze jest, żeby mimo wszystko nie krzywdzić i by ktoś nie mógł połączyć tego z daną konkretną sytuacją, tak? Od tego pilnuję, staram się to robić. No i mówię, z mojej strony ta fotografia ratownicza pokazuje naszą pracę z tej pierwszej linii, tak? Bezpośrednio, tak jak ja patrzę na tą pracę, jak to widzę. A jaki zapis do treści definicji o fotografii ratowniczej dokłada Konrad Sikorski? Ja myślę, że fotografia ratownicza to jest wszystko to, co jest związane z mundurem czy uniformem, tak jak powiedziałeś, czyli to są ludzie, to jest sprzęt, to są emocje i wszystko to, co towarzyszy
czy to prawdziwym zdarzeniom, czy ćwiczeniom, czy wydarzeniom okołosłużbowym. Mhm. Mhm. Gdzieś na jakimś etapie ten mundur miał jakiś ogólny jakiś taki bodziec, sygnał, coś się wydarzyło takiego, że za tym mundurem poszedłeś jakoś szczególnie, czy to od małego? To znaczy ja zacząłem należeć jakby do Ochotniczej Straży Pożarnej, zrobiłem kurs, To jasne. wszystko wzięło się ze straży. I widzę, że mimo, że bije brawo, pewnie też tam gdzieś należy do swojej lokalnej jednostki, super. Więc ja fotografowałem po prostu różne wydarzenia, tak jak powiedziałem, okołosłużbowe u siebie w jednostce. No i pewnego razu, to był grudzień 2017 roku, pomyślałem sobie, że może by zrobić to na większą skalę, na trochę większą skalę. No i tak też się stało, kupiłem aparat, kupiłem obiektyw, no i działam do dzisiaj. Zapytamy o ten obiektyw, zapytamy o ten aparat w tej części takiej na pewno technikalnej, a ja też no, zapytam o Miłosza. Miłosz, oprócz tych twoich pasji dziennikarskich, prasowych i tak dalej, jakieś hobby masz normalne, czy tylko cały czas biegasz z tym aparatem i fotografujesz to śmigło opolskie? Jak to u ciebie jest? Mocno się wkręciłem w tematy związane stricte z ratownictwem, może nawet powoli z ratownictwem medycznym. No i gdzieś tam też się kształcę, nawet wczoraj brałem udział w kursie takim praca z agresywnym pacjentem. Mam nadzieję, że w przyszłości mi się to przyda, że będę mógł taką pracę wykonywać. To jest głównie takie rzeczy. No czasami w wolnym czasie wiadomo, jakieś tam można w coś zagrać na przykład, ale to głównie tutaj dużo rzeczy się opiera u mnie, na przykład czy to czytanie, czy oglądanie jakichś filmów, programów i tak dalej. No to wokół tego bardzo szeroko rozumianego ratownictwa się kręci. No to dobra, to Krzysztof, przyznaj się, to co poza tym ratownikowaniem ty robisz jeszcze? Oprócz tą fotografii i to ratownikowanie, no musi być coś jeszcze normalnego. Nie no, wspomniałeś o nurkowaniu, tak, od już będzie ponad 5 lat nurkuję. No, ten rok niestety muszę skreślić, bo się nie udało z racji tam różnych, że tak powiem, sytuacji, ale tak, to jest taka główna moja pasja. Kiedy się da, gdzie się da, tak się czasami nawet mówi, że jak deszcz popada, to człowiek by z chęcią sprzęt założył i tam się popluskał. No, następny rok mam trochę więcej planów co do tego. Oczywiście no, fotografia podwodna, jak żeby inaczej. No, musi się to gdzieś łączyć. A tak to no, powiem tak, dużo się kręci wokół ratownictwa, tak, szeroko pojętego, więc tu raczej nie zaskoczę nikogo. To był jakiś moment, kiedy ktoś powiedział: Krzysiek, kurczę, te zdjęcia są świetne, ta technika jest naprawdę spoko, warto to pchnąć. Dzisiaj Jakub Nele udostępnił informację o naszym wydarzeniu i tam był taki bardzo ciepły, miły komentarz. Odnieś się proszę do tego, kiedy zapadła decyzja, żeby to wpuścić właśnie no, w ten twój fotoblog, tak? Paramedyk Photo Art. 2 zdania. Akurat tutaj Kuba no, zapisał się, jeśli chodzi o powstanie tego profilu tutaj na Facebooku, bo wcześniej miałem taki swój prywatny profil na Instagramie i co do zdjęć, to ja odkąd pamiętam, bawiłem się w zdjęcia i kiedyś nawet tam jakimś bardziej profesjonalnym sprzętem, jakaś lustrzanka i tak dalej, później było trochę przerwy i tak naprawdę zaczęło się to wszystko rok temu podczas protestów. Była taka stworzona grupa wewnętrzna, zamknięta, gdzie poszukiwano, żeby ktoś zrobił jakieś logo tego całego protestu i ja wtedy zrobiłem naszą gwiazdę taką rozpadającą się i tak myślę, co by tu więcej i pomyślałem, że zrobię takie zdjęcie, wpadł mi pomysł, żeby zrobić zdjęcie takiego rozpadającego się, rozpływającego się ratownika w karetce. To było pierwsze zdjęcie tak naprawdę, które zrobiłem w tej technice, którą robię do dzisiaj. Oczywiście wiadomo, że tutaj Dansana, gdzie dla mnie to jest Bóg, jeśli o to chodzi i nie boję się tego powiedzieć, tak? Mistrz, do którego gdzieś tam staram się dążyć i właśnie Kuba był osobą, która udostępniła tą fotkę.
ona poszła dość szeroko. Tam, że tak powiem, dostawałem od ludzi naprawdę mnóstwo różnych wiadomości, że super fotka, zresztą jak ludzie mi przysyłali zdjęcia, że sobie na tapetę wrzucili na telefon i tak dalej. I gdzieś tam małymi kroczkami zaczęło to funkcjonować. Trochę czasu mi zajęło, żeby dopracować tą technikę w taki, a nie inny sposób, bo jakbyśmy tak popatrzyli, bo ile? No, można powiedzieć, że rok mija, odkąd to, nazwę to tak, wybuchło. I jak ktoś zobaczy, no to widać ewolucję w tych zdjęciach. Aktualnie no, czasami zrobienie zdjęcia zajmuje mi 5 minut, więc już doszedłem gdzieś tam do powiedzmy do perfekcji, swojej perfekcji, tak, bo cały czas gdzieś tam jakieś nowe pomysły na nowe prace są. I właśnie tutaj Kuba był tą osobą, która pierwszy raz powiedziała, że polski dansan, co dla mnie to w ogóle było coś mega. Dzisiaj zresztą jeszcze z Kubą żeśmy tam na privie rozmawiali i Kuba oczywiście, żeby nie było, twój profil zawsze że tak powiem, będę bardzo ciepło wspominał ze względu na to, że gdzieś tam, nazwę to, jesteś częścią tego sukcesu. Tak? Oczywiście jest wiele osób, które mi w tym pomagały, ale na dzień dzisiejszy, że tak powiem, nawet to, że Jacku jestem u ciebie, to też rozmawialiśmy, że byłem wiernym obserwatorem, a tu nagle zaproszenie, więc no coś mega. Jeżeli mogę dodać jedną rzecz jeszcze, mogę? Jasne, Jacku? jasne, ja chciałem do ciebie No zaraz... tak jak Krzysztof mówi, no samo to, że my tutaj jesteśmy, to jest dla nas bardzo duży na pewno zaszczyt, no bo przecież tu byli ludzie związani z ratownictwem, tacy naprawdę grubego kalibru, więc przy okazji dziękujemy Ci za to, że nas dostrzegłeś, że jesteśmy tutaj, no bo to taka przestrzeń niewątpliwie najwyższych lotów, co też słyszałem od kolegów, nawet ratowników, że Twój kanał znają i NT Live bardzo dużo ludzi zna, więc... Dziękujemy. Bardzo miło. To jest miło usłyszeć taki komentarz, takie stwierdzenie. Ja nie ukrywam, że będąc w Polsce kilka tygodni temu, kiedy miałem okazję między innymi Krzysztofa też tam spotkać i taka wymiana życzliwości typu naprawdę ty robisz fajną robotę, ty robisz coś dobrego, każdy gdzieś ma jakąś taką przestrzeń, przez którą się wyraża, realizuje zawodowo. To jest mniej chyba lub bardzo bardziej ważne, żeby w ogóle... Myślę, że tak. Bardzo ważne, żeby umieć też się nawzajem doceniać po prostu, tak? Powiedzieć, że słuchaj stary, robisz dobre rzeczy, robisz fajną robotę, no i tak jak Krzychu na przykład świetnie też edukuje, bo zdjęcia super, natomiast też fajne jest też i mądre bardzo to, co on pisze, tak? To jest, więc ja jako nie medyk jeszcze mogę też dużo z tego wszystkiego wyciągnąć i chłonę jak mogę. Słuchaj, no, jego postów. Miłosz, jesteś już po KPP, jesteś ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeszedłeś to sito, zrobiłeś fajną robotę i to też się liczy, tak więc żebyśmy już za bardzo sobie dzisiaj tak może mniej takich komplementów, bo one są ważne, ale może jednak uciec od tego, to fajnie jest, że rzeczywiście osoby, które robią fajne rzeczy, żeby to też wyrażały, czy to w mediach społecznościowych, czy to przy współpracy właśnie z takimi osobami, jak przedstawiałem na początku, bo bez takich dużych portali, do takich dużych miejsc, bez takich dużych miejsc, no trudno by się było przebić, ale tu ładny komentarz był napisany. Krzysztof, u Ciebie najważniejsze jest to, że za każdym zdjęciem starasz się coś przekazać, edukować, uwrażliwiać i to jest szacun. I faktycznie, bo kiedy ja za chwilkę zadam takie pytanie właśnie do czego, po co i na co, to chyba już wiemy. Po takim komentarzu od tutaj osoby, która to nam napisała, to ja już tak naprawdę nie powinienem tego pytania zadawać, ale jeżeli Państwo jednak pozwolicie, i tutaj też namawiam Was do tego, żebyście komentowali przebieg dzisiejszej rozmowy, żebyście już gdzieś tam notowali pytania do naszych gości. Sprawy technikalne, kto na czym pracuje, będą nasi goście odpowiadać w komentarzach. Będziecie mieć informacje, jaki program Krzysztof używa, jaki telefon komórkowy, bo wiemy, że w dużej części jest to fotografia właśnie tego typu, na czym pracuje Konrad i na czym pracuje Miłosz. No ale dobra, panowie, układając dalej, idąc dalej, gdybyśmy mieli to poukładać na takie kubki, na takie sterty, do czego mogą przydawać się zarówno zdjęcia i nagrania wideo w takim naszym ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej, tu też nie rozdzielając, co jest ważniejsze, co mniej, bardziej, co mniej, nieważne, ale w takiej robocie, jaką robimy na co dzień. Do czego mogą się przydawać takie rzeczy? Zacznijmy od pozytywnych takich kwestii.
No to co? No to lecisz, Konrad. No mi się nasuwają dwa takie aspekty. Po pierwsze to jest edukacja, czyli czy to podczas ćwiczeń, czy prawdziwych akcji. Jeżeli fotografujemy, na tych zdjęciach no widać wszystko, prawda? I te dobre rzeczy, i też te gorsze, czy te, które po prostu nie wyszły, więc analizując zdjęcie, tak jak mi się zdarzyło ostatnio podczas ćwiczeń na otwarciu tunelu na Zakopiance, ktoś w komentarzu, no nie chcę powiedzieć wytknął błąd, prawda, ale zwrócił uwagę na coś, co powinno być jakby bardziej dopracowane, tak? Więc to jest ta wartość taka edukacyjna, że można jeszcze raz przeanalizować zdjęcie, zobaczyć co było źle, co było dobrze, co można poprawić, co można zmienić, co można zrobić inaczej. Mhm. Druga wartość takich zdjęć to spotkałem się z tym już jakiś czas temu, wartość procesowa, czyli taka dowodowa w sprawie, w sądzie czy podczas postępowania o wykroczenia. Zwrócił się do mnie policjant, który no, chyba zajmuje się, prowadzi te sprawy, no i wziął sobie do mnie kontakt właśnie z racji na to, że oprócz tej fotografii takiej stricte ratowniczej, czyli służby, samochody, sprzęt, ludzie, działania, ja też zawsze robię albo staram się robić zdjęcia śladów, przyhamowanie, jakieś koła, opony, uszkodzone, nie wiem, barierki, infrastruktura drogowa. Na to też zwracam uwagę, więc wydaje mi się, że tutaj jest też taki drugi aspekt, gdzie te zdjęcia można wykorzystać. Okej, dobra. Krzysztof, ty jako medyk, osoba pracująca no, przy pacjencie, z pacjentami, z kolegami, koleżankami na różnych poziomach kwalifikacji, możliwości, jakie ty dostrzegasz przestrzenie, gdzie z pewnością ta fotografia może się przydawać, gdzie z pewnością jej wartość można wykorzystać. Był już przed chwilą komentarz piękny, ale ja bym coś chciał więcej od ciebie usłyszeć. Na samym początku bardzo starałem się być jak najdalej od nazywania tego edukacją jakąkolwiek, dlatego że no, ja zawsze uważałem, że są profile, które z edukacją jakąkolwiek dają sobie bardzo dobrze radę. No, robię swoją robotę, to jest raz. Dwa, umiem zdjęcia, jak to się mówi, i starałem się tego trzymać. Później gdzieś tam doszło do tego właśnie, wszystko dzieje się tymi opisami, tak? I ciężko mi jest też powiedzieć pod kątem edukacyjnym, czy mój profil jest skierowany do osób medycznych, czy niemedycznych, bo zacząłem to mieszać. Przykładem tutaj jest kiedyś filmik, który wrzuciłem na temat tej prowizorki wykonania sprzętu do podaży donosowej i same w sobie zdjęcia często dla ludzi niemedycznych są edukujące pod kątem tego, z czym się mierzymy na co dzień, bo niektóre zdjęcia są okraszone no dość takim ostrym przekazem i zdarzeniami, które no na niejednym nawet medyku zostawią, że tak powiem, rysę. A czy taka edukacja, powiedzmy stricte medyczna? Tak, też się zdarza. Jedno zdjęcie, które okazało się bardzo kontrowersyjne odnośnie przechodzenia, bardzo prostej rzeczy, przechodzenia przez przejście dla pieszych. Po prostu tak kolokwialnie to nazwę, poszła w internet, że tam miałem bodajże chyba 1 700 000 wyświetleń, co było w ogóle dla mnie profilu, który ma, nie wiem, tam 4,5 tysiąca obserwujących, czymś bardzo niesamowitym, no ale to było też kontrowersyjne w jakiś tamkolwiek sposób, ale zresztą też odpowiadając tam na jeden z komentarzy, pamiętam, napisałem, że gdyby ten post miał uratować chociaż jedno życie, to wiem, że warto. Świetnie. No dobrze, a co do tego dołoży nasz Miłosz? Jakbyśmy miałbyś złapać te najważniejsze rzeczy, które no, mogą się przydać poprzez twoją pracę. Ja na przykład staram się też edukować chociażby przez takie posty, jak bezpiecznie zrobić zdjęcia LPR-u. Na przykład taki post u siebie na Facebooku też wrzuciłem w konsultacji z ludźmi, którzy pracują w LPR-ze, tak, bo to staram się, żeby to nie było to moje widzimisię, ale faktycznie wiedza wypływająca od ludzi, którzy się tym zajmują.
żeby to było sprawdzone, żeby to było źródło takie pewne, tak? Więc no myślę, nie uważam się za wielkiego edukatora, natomiast kogoś, kto przy okazji zdjęć, pokazywania pracy służb, może też przemycić coś no, mądrego, coś, co może kogoś zmusić na przykład do refleksji, bo uważam, że na przykład zdjęcia nawet z akcji gaśniczej czy z wypadku mogą sprawić, że ktoś zacznie troszkę inaczej myśleć, może się zastanowić, czy nie zdjąć nogi z gazu, czy nie postąpić rozważniej na przykład z ogniem i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta wartość edukacyjna w naszej robocie, mówiąc w cudzysłowie, też jak najbardziej jest. Super, super, świetnie. Zainteresowało mnie szczególnie to, co powiedział Konrad. Konrad jest absolwentem bezpieczeństwa wewnętrznego i tutaj Konrad powiedział, że zgłosił się do ciebie pan policjant, żeby ewentualnie uzyskać jakiś materiał, czy to w sprawie, czy w dochodzeniu, czy dowodowym. Ja mam nadzieję, że może do tego byśmy jeszcze wszystkiego dodali, że bazując na takim materiale, jaki wy robicie, to właśnie będą dobre materiały jakieś operacyjne do przyszłych szkoleń, do pokazania, jak wyglądało miejsce zdarzenia, jak moglibyśmy inaczej karetki poustawiać, jak moglibyśmy inaczej wozami bojowymi dojechać, jak wyglądają kwestie. O, jest i kot, pozdrawiamy kota. Krzysztof ma kota, słuchacze Spotify tego nie widzą, ale jest kot, chyba rudy, jeżeli dobrze widzę, i ma się dobrze. I ja dodałbym chyba od siebie jeszcze taką bardzo ważną, dodaną, istotną rolę waszej pracy i za to wam chciałem przede wszystkim też podziękować, bo myślę, że gdybyśmy to wykorzystywali w przyszłości do podręczników, do skryptów, do publikacji w internecie w ogóle, no to będzie naprawdę niesamowita wartość dodana. I pozwólcie, że w tym momencie to ja wam podziękuję za waszą pracę, ale nie tylko wam, bo jak przejrzałem internet, to tych amatorów fotografii ratowniczej jest przynajmniej wielu w Polsce i wszystkich ciepło pozdrawiam. Wiem, że jest kilka osób, które nas dzisiaj oglądają i słuchają i mam nadzieję, że odezwiecie się do nas. Napiszcie w komentarzach wasze profile, niech osoby, które nas dzisiaj oglądają, niech do was zajrzą. Kliknijmy like, polubmy to, wyślijmy dalej, bo myślę, że każdy z nas może uczyć się od siebie nawzajem różnych bardzo ciekawych rzeczy. No dobra, ale ja zapytam Krzysztofa o ten proces tworzenia tych fotografii, no bo, ale to też może się dotyczyć chłopaków. Krzysztof, ty używasz jakiegoś specjalnego programu? Jak to wygląda z punktu widzenia technicznego? To jest jakoś bardzo mocno pracochłonne. Jak wygląda ta postprodukcja tych zdjęć i później przejdziemy do Konrada i Miłosza? Tak naprawdę od samego początku uwielbiałem pytania, jakiego filtru na Instagramie używam, więc tutaj szersze grono dowie się, nie, to nie jest filtr na Instagramie. Tak naprawdę zdjęcia wykonuję telefonem, najzwyklejszym telefonem. Ja w tej chwili używam nadgryzionego jabłuszka, więc telefon jest malutki, trzyma się go w ręku, można go wyjąć w każdej chwili. I no, dziwne by to było, jakbym w pracy biegał z jakąś lustrzanką, mogłoby to być źle odebrane, tym bardziej, że staram się pilnować tego, by jednak praca była na pierwszym miejscu, tak? Bo ktoś by mógł mi zarzucić, powiedzieć, że no słuchaj, albo pracujesz, albo robisz zdjęcia. Nie, jak jest praca, to nie ma czasu na wyciągnięcie tego telefonu. Jeśli chodzi o całą tą produkcję, to używam wielu programów, tak naprawdę co mi wpadnie w rękę. Chyba najczęściej używam oczywiście najzwyklejszego Photoshopa. Tutaj też nikogo chyba nie zadziwię. Wydaje mi się, że dobry fotograf nawet będzie wiedział, w czym tkwi sukces, tak to w cudzysłowie nazwę, tych zdjęć, bo nie jest to ciężko, no nie jest problem, żeby to zrobić. Co do całego procesu, nazwę to twórczego, staram się i tego bardzo mocno pilnuję, by zdjęcia nie połączyć z konkretnym zdarzeniem. Często zdjęcia są tak mocno przerobione, coś jest poprzestawiane, że no nawet wydaje mi się, że moi, że tak powiem, współpracownicy nie będą wiedzieć, kiedy było to zdjęcie zrobione i tego się pilnuje, tak? Bo zresztą wydaje mi się, że bo tak jak trochę się pogubiłem, ja różnię się swoimi fotografiami od Konrada i Miłosza, tak?
Oni przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, cykają foty wokoło. U mnie to jest z tej pierwszej linii i tutaj naprawdę jest taka cienka granica, by, że tak powiem, zrobić komuś krzywdę. Czyli by, nie wiem, pacjent w przyszłości nie zobaczył sobie gdzieś tam na profilu, o kurczę, jestem tutaj, tak? Więc bardzo tego pilnuję i często robię tak, że po kilku naprawdę ładnych miesiącach dopiero gdzieś tam fotkę przerabiam i wrzucam, tak? Opadną emocje, opadną scenariusze, ta klikalność, rozpoznawalność. Rozumiem, ma to sens, bo pewnie zgodzi się z tym bardzo Miłosz jako rzecznik prasowy, jako rzecznik medialny kilku instytucji. A jak to u Ciebie jest? Jak, Miłosz, z tą postprodukcją tych Twoich zdjęć jest? Bo ja wiem, że upatrzyłeś sobie Hems i parę innych. Twoje zdjęcia ukazały się w ostatnim magazynie w Akcji, jeżeli dobrze pamiętam, i tam tych fotografii jest dużo. Gratuluję, świetna praca, ale dużo przerabiasz, dużo robisz takiej postprodukcji technicznej, czy tam są tylko jakieś kosmetyczne sprawy? Obrabiam w Lightroomie, czyli w jednym z najbardziej popularnych programów do obróbki zdjęć i tylko w tym w zasadzie, tak, bo ja nie ingeruję graficznie, to znaczy nie dorabiam nieba na przykład, jeżeli gdzieś mi brakuje, czy takich rzeczy nie robię. Natomiast ta obróbka na zdjęcie to jest, myślę, parędziesiąt sekund najczęściej. Kadrowanie, no wiadomo, że jakiś preset, czyli można powiedzieć filtr też, bo mam ich już tam kilkadziesiąt takich gotowych swoich z poprzednich zdarzeń. No przeszukuję, co mi pasuje. Ja pracuję dość spontanicznie. Nie mam tak, że siadając do komputera już wiem, jak dokładnie, jaki będzie klimat, tylko gdzieś tam właśnie na etapie już tej postprodukcji mniej więcej to mi pasuje, to nie wiem, chcę, żeby było bardziej żółto albo bardziej niebiesko na przykład. I tak to wygląda, czyli zgrywam zdjęcia do Lightrooma, eksportuję i publikuję. Okej, i jest. A Konrad, a u Ciebie jak ten warsztat wygląda? Bo u Ciebie ta dynamika też zdjęć jest różna. Przeglądałem Twój profil, będziemy się zaraz też do nich odnosić. Tam w różnych warunkach pracujesz. Ciemno, zimno, mokro, deszcz pada, gdzieś na ziemi, na asfalcie, różnego rodzaju artefakty. Jak sobie Ty z tym radzisz warsztatowo? U mnie proces tworzenia zdjęcia zaczyna się już praktycznie na etapie wyjazdu. To znaczy, jak jadę, to już wiem, czy jest mokro, jaki jest teren, gdzie jest jakieś zdarzenie, jakie jest światło, czy będzie jasno, ciemno, jakie muszę mniej więcej ustawienia na aparacie ogarnąć, żeby zdjęcie wyglądało tak, jak chcę wyglądać. Ja mam trochę inaczej niż Miłosz. Jak chcę przekazać jakieś zdjęcie, to ja robiąc je, wciskając spust migawki, już mam pewien jakby zamysł, jak ono będzie wyglądało po przeróbce, tak? U mnie są zdjęcia zarówno, przynajmniej ja mam takie wrażenie, są zdjęcia zarówno takie reporterskie, po prostu relacjonujące zdarzenie, czyli nie jest jakoś tam bardzo poprzerabiane, ale jeżeli jest jakieś zdjęcie, gdzie mogę się wykazać, nie wiem, powiedzmy artyzmem, tak, no to popuszczam wodze fantazji i od balansu bieli po przerabianie tła, kolorystyki, także tutaj już wszystkie suwaki wchodzą w grę i tak jak Miłosz, ja również korzystam z Lightrooma. Także u mnie zdjęcie jest od wyjazdu do zdarzenia, od zamysłu praktycznie do tego, aż zdjęcie z Lightrooma wyjdzie, przy czym ja również nie korzystam z żadnego presetu, każde zdjęcie robię osobno. Jedyny preset może, jeżeli tak mogę powiedzieć, jaki mam, to jest poprawa, korekta soczewki obiektywu i to jest jedyne, co używam, a tak to każde zdjęcie jest przerabiane osobno. Super. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żebyście Państwo komentowali rozmowę, ale też już sobie notowali pytania i te pytania już się pojawiły. I bardzo mocno one nawiązują właśnie do powodu fotografii i czy każdy może sobie taką fotografię uprawiać i tak dalej. Tak więc to jest jedno z pytań, które jest na naszej liście. Ja go nie zadam, zostawię to w tej części dla widzów i słuchaczy, ale pozwolicie, że jeszcze, drodzy widzowie, się pochylimy nad tymi kwestiami, które żeśmy sobie tutaj omówili z naszymi gośćmi i szybciutko biegnę do takiego jednego pytania, które jest trudne. Ja bym chciał zapytać o etykę. Ja bym chciał zapytać o to, co jest często no może chyba zaburzane w sytuacji, kiedy czytamy na różnych portalach mniej profesjonalnych różne artykuły, kiedy oglądamy w telefonie różne zdjęcia.
No to jak dla każdego z Was to słowo etyka fotografii ratowniczej powinno wyglądać? Miłosz, może od Ciebie zacznijmy. Ja jestem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek właśnie etykę i to, co powinno, bo rozumiem, pytanie dotyczy głównie tego, co powinno się pokazywać, co można, a co nie, prawda? No już to, co powinien, tak, można tak w skrócie powiedzieć, ale na pewno czego tam nie powinno być, ale czy można było jakiś dekalog też ułożyć, jakichś kilku rzeczy, które się powinny znaleźć? Ja wrzuciłem kiedyś takiego posta na Facebooka odnośnie tego, że jestem bardzo dużym przeciwnikiem live'owania z miejsca akcji, czyli robienia live'ów na Facebooku, że ktoś bierze telefon i chodzi. Mówiąc tak dość krótko, to przede wszystkim bezpieczeństwo, narażamy siebie, bo mając telefon, patrząc w ten telefon, podchodząc bardzo blisko, możemy sobie zrobić krzywdę, co sprawi problem również służbom, które działają. Możemy uszkodzić pacjenta na przykład, który gdzieś tam też jest poszkodowanego. No ale co najważniejsze, możemy pokazać to, czego nie powinniśmy i nie będzie możliwości cofnięcia tego. No bo pytanie, czy chcielibyśmy być pokazywani albo żeby nasza rodzina była pokazywana w momencie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na przykład, tak, czy opatrywania ran. Więc dla mnie to jest, no powiem wprost, to jest taka patologia. Robienie live'ów z miejsca wypadku to jest coś, co powinno być mocno ganione i co ja osobiście, powiem tak dosadnie, że to potępiam bardzo. To jest moim zdaniem pierwsza taka rzecz, której nie powinno się robić. Fotografować w zasadzie, czy nagrywać, myślę, że możemy chyba całą akcję. Kwestia publikacji tego, tak? Kwestia tego, co pokażemy. No na pewno nie pokażemy jakichś takich treści wrażliwych typu na przykład krew, czy jakieś rany, czy w ogóle poszkodowanych. No nie pokazujemy, tak? No to jest w ogóle takie absolutne minimum przyzwoitości, które musimy zachować, prawda? Bo nawet jak Krzysztof robi zdjęcia, to on je robi tak, że nie jesteśmy w stanie nikogo zidentyfikować i właśnie to jest to. To jest moim zdaniem właśnie najważniejsze, żeby szanować prywatność pacjenta. No ale też ja na przykład, jeżeli mam zdjęcia ratowników, czy to z Chemsu, nie wiem, z naziemnej karetki, czy strażaków, czy policjantów i tam są ich twarze, to ja zazwyczaj też pytam, jeżeli to nie jest takie zdjęcie całości jakieś większe, ale są na przykład 2-3 osoby, to ja najczęściej pytam daną jednostkę, czy mogę to opublikować, bo może na przykład ja nie wszystko wiem, może ktoś powinien mieć w danym momencie czapkę, a nie ma na przykład, to też jest ważne, żeby wiedzieć, czapka, hełm, tak, takie pełne umundurowanie, żeby później właśnie nie było niepotrzebnych postępowań. A to już może mniej odbiega od etyki jako takiej, no trochę ale tak. przede wszystkim myślę, no nie pokazujemy poszkodowanych, nie podchodzimy pod sam nos ratownikom. Myślę, że to z takich głównych rzeczy to tyle ode mnie. Okej. A Konrad, specjalista wewnętrznego bezpieczeństwa wewnętrznego, na co dzień zajmujący się wielowątkowym bezpieczeństwem, co dołoży do tej definicji etyki? Co na pewno nie? Ja generalnie bym się w tych 3 punktach z Miłoszem zgodził i na tym mógłbym zaprzestać. Rozwinę, natomiast chciałbym powiedzieć tak, jeżeli chodzi o publikowanie osób poszkodowanych, jesteśmy na miejscu zdarzenia, trzeba, nie chcę powiedzieć bezczelnie trzaskać, ale robić zdjęcia takie jak chcemy, prawda? To, co zostaje w puszce w aparacie, no to zostaje w aparacie. Przyjeżdżamy do domu, wrzucamy do Lightrooma, czy tam do jakiegoś innego programu i wtedy na etapie już selekcji możemy na zimno, na spokojnie ocenić, które zdjęcie może się znaleźć, które zdjęcie nie może się znaleźć. I wtedy już bez takich emocji, bez robienia zbędnej sensacji, której wydaje mi się, że akurat my robiąc taką fotografię nie potrzebujemy. Przynajmniej mi nie zależy na wyświetleniach. Po drugie, jeżeli chodzi o te dane wrażliwe, czyli twarze, ja bym to rozszerzył nie tylko twarze osób biorących udział bezpośrednio w zdarzeniu, ale także świadkowie zdarzenia czy osoby postronne, które mogą znaleźć się na zdjęciu. Tablice rejestracyjne, jakieś znaki charakterystyczne, szczególne w samochodzie, piesek z kiwającą głową, ja też zamazuję takie rzeczy, bo potem przysłowiowy Kowalski może powiedzieć, w tym miejscu i w tym czasie niebieski Peugeot z tym pieskiem to był mój samochód, ja go rozpoznałem, prawda, więc tego typu charakterystyczne jakieś szczegóły ja też zamazuję i ten 3. punkt, czyli funkcjonowanie, fotografowanie
funkcjonariuszy publicznych na służbie umundurowanych. Okej, możemy, wiadomo, nie trzeba się pytać, ale są ludzie, którzy po prostu sobie tego nie życzą, nie lubią. Spotkałem się z wieloma policjantami, którzy, no jak zobaczę siebie w internecie, to będziesz miał proces, nie? Więc tacy też są. Ja nie mam z tym problemu, jeżeli ktoś sobie, nie wiem, nie życzy, nie chce, to albo fajnie jest, jeżeli to mówią, prawda? To wtedy my możemy tak zdjęcie wykadrować, tak możemy zdjęcie zrobić, żeby było go widać, ale nie było go widać, na przykład bez twarzy, prawda? Albo jakoś od tyłu, w taki sposób, żeby nie naruszyć jakby jego dóbr, czy jego jakby dobrego imienia, a my i tak zdjęcie sobie zrobimy. Czy jeżeli na przykład zrobię jakieś zdjęcie, które ja chcę opublikować, ale jest tam ktoś, kto nie wiem, nie chce, no to mogę zamazać twarz, ale wiadomo, wygląda to już mocno średnio. Przy czym ja też praktykuję bardzo często, tak jak Miłosz, po prostu pytam, czy to jest policjant, czy to jest ratownik medyczny, strażak. Jeżeli ktoś nie chce, to po prostu mu zdjęcia nie robię. Absolutnie. Krzysztof, dorzuć coś do etyki, a później jeszcze dołożę jedno pytanie, od którego też tobie dedykowane, tak szczególnie, bo jesteś medykiem i pytanie dla medyka, ale co na pewno nie? Co na pewno absolutnie nie, never ever? Znaczy, to tutaj chyba to, co powiedzieli Konrad i Miłosz, twarze i cokolwiek, co możemy z jakąś konkretną osobą powiązać, to absolutnie nie, ze względu na to, że dla nas, powiedzmy, mogło to by być zdjęcie, ok, ale dla kogoś jest to tragedia. Z drugiej też strony może troszeczkę pójdę w innym kierunku, mianowicie często rozmawiam z studentami kierunków medycznych, gdzie my jako studenci mamy zobaczyć to, co będziemy widywać w pracy. Gdzie? Idziemy w dziwnym kierunku, idziemy w kierunku, gdzie na studiach medycznych nie możemy założyć wkłucia, a potem potencjalni pacjenci wymagają od nas nie wiadomo czego. Jeżeli ktoś wsiadłby i pojeździł karetką, czy popracował trochę na sorze, czy na oddziale, tydzień, zobaczyłby to, co medycy widują normalnie na co dzień w pracy, troszeczkę zmieniłby zdanie. Tutaj tak szybko tylko nawiążę do właśnie pytania Tomka, właśnie widziałem, że zadał, mianowicie im więcej pewnych rzeczy będziemy w stanie zobaczyć, tym bardziej zadziała nam to na wyobraźnię pod kątem przyszłej pracy, pod kątem tego, czy będziemy jechać autem 120 czy 80, bo będziemy mieli z tyłu głowy obrazy, które dzięki najczęściej takim ludziom jak Konrad, Miłosz zobaczymy i zadziała to nam na wyobraźnię. Niestety żyjemy w czasach, gdzie czasami kontrowersyjne zdjęcia zrobią najlepszą robotę, bo przykład tej właśnie mojej fotografii z nagrobkiem odnośnie przechodzenia dla pieszych. 1 700 000 wyświetleń, kontrowersyjne zdjęcie, ale tak jak mówię, jeżeli chociaż jedna osoba przechodząc przez przejście dla pieszych się rozejrzy, to nadal będę twierdził, że warto. Super. Za chwilkę zadam tobie pytanie, które jest dedykowane tobie, ale mamy jakąś techniczną tutaj potrzebę. Słuchajcie, drodzy Państwo, panowie, odniosę się teraz do wszystkich pytań. Jest już ich dużo, więc myślę, że zaczniemy trochę wcześniej niż planowaliśmy. Pojawiło się jedno pytanie, które jest od naszego gościa, od pana doktora Grzegorza Lewandowskiego, odnośnie technikaliów. Mam do was prośbę, panowie. Pan doktor pyta, na jakim sprzęcie pracujecie, cyfrowy czy lustrzanka, wymienne obiektywy, jakie body pewnie, telefon komórkowy, GoPro. Może już było to pytanie, to przepraszam, bo gdyż teraz dotarłem, pozdrawiam, jak zwykle piękny, bezbramkowy wieczór. Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu, i już proszę panów, Miłosza i szczególnie Konrada, bo Krzysztof pracuje trochę na innym sprzęcie, napiszcie w komentarzu do doktora, cóż to taki za sprzęt jest, no bo dzisiejsze spotkanie to też edukacyjny wątek. A ja pozwolę sobie jeszcze się odnieść do komentarza, który napisał nasz redakcyjny kolega Marcin Gbiorczyk, który odnosi się bezpośrednio do tego, co powiedział przed chwilą Krzysztof. Jesteśmy wzrokowcami i obraz przemawia najszybciej. Jeśli będzie on szokujący, kontrowersyjny, to zostanie dłużej zapamiętany. Będzie skłaniał do zastanawiania się. Brutalny przekaz pokazuje to, co wydarzyło się. Zapisany kadr z życia. Nie należy pudrować rzeczywistości. Szacun panowie za robotę i etykę. Marcin Gbiorczyk, gość
z ponad 20-letnim stażem zawodowym jako ratownik medyczny, koordynator Leszczyńskiego SOR-u, mówi wam takie rzeczy, tak więc przekazuję pozdrowienia i słowa uznania. Czy jest już Krzysztof? Jest już z nami Krzysztof? Jesteś, Krzysztof. Jestem. Super, coś tam nam się technicznego nie udało, ale już jest chyba wszystko dobrze. To jest to pytanie do ciebie, bo jak nam ucieknie, to mi potem medycy zetną głowę. Medyk pracujący w ZRM-ach, w różnych zespołach, kiedykolwiek miałeś taką sytuację, że ktoś ci z ekipy powiedział, wiesz co, niekoniecznie to jest dobry kierunek, nie idź tą drogą. Może nie do końca nie idź tą drogą, tylko było takie przestrzeganie, takie pozytywne to nazwę, żeby jednak nie dać tego kroku dalej, żeby nie przekroczyć pewnej bariery. Tak jak mówię, ja bardzo skrupulatnie przeglądam każde zdjęcie, przerabiam czasami zdjęcia bardzo mocno i nie publikuję ich na świeżo, na gorąco. Czasami też robimy ustawione zdjęcia, tak? No, tego też nie będę ukrywał. Jeżeli jest potrzeba jakąś myśl przekazać, jakiś przekaz puścić dalej, to robię ustawione też zdjęcia. Czasami zdarzyło się tak, że a co na to powie góra w pracy i tak dalej. Na pewno jeden plus tego wszystkiego, w jaki sposób to robię, to to, że tak jak już wcześniej powiedziałem, no rzadko zdarza się, że ktoś widzi, w którym momencie jest zdjęcie zrobione, żeby też nie powiązać. Tak jak mówię, dla mnie na pierwszym miejscu jest praca. Trzeba wykonać pracę, dopiero potem można, że tak powiem, cypnąć gdzieś fotę. Najczęściej zdarzają się takie pozytywne, że tak powiem, pozytywny oddźwięk, zresztą no tutaj Macieja pozdrowię, Maciej pewnie nas ogląda, bardzo chciał, znaczy pod kątem też naszej fajnej współpracy, chciał ze mną dyżurować, żebym mógł zrobić mu jakieś fajne zdjęcie, tak? Więc takie rzeczy też się zdarzają, bo każdy sposób jest dobry. Tak, przychodzi czasem taki czas, że wracamy na stację wyczekiwania, jest ta chwila, możemy jakoś tam coś zainscenizować i zrobić jakąś fajną fotkę, więc krytyka to bardziej bym powiedział taka konstruktywna, na zasadzie Krzysztof uważaj, tak? Krzysztof uważaj, żebyś nie poszedł za daleko. Dobra, świetnie, bo to mnie tak trochę bardzo, znaczy nawet bardziej niż trochę ciekawiło, jak to w środowisku jest. Słuchajcie, mój brat jest fotografem, ma na imię Krzysztof, pozdrawiam go ciepło, pewnie jest na nocnych dzisiaj zdjęciach. Nieraz go widziałem w akcji, nieraz miał różne trudności, przeróżne, techniczne. O, cześć, kot, znowu biegnie po kanapie. Każda ta fotografia, właśnie podwodna, lotnicze, Rafał Niziołek był kiedyś naszym gościem, piękne rzeczy pokazuje, no to gdybyście mieli choćby o jednej takiej trudności w waszym przypadku opowiedzieć z fotografią ratowniczą, to Miłosz, tak się drapiesz po brodzie, ogolony, elegancko, co ci wpada do głowy? Jaka to trudność jest? No bo w kontekście może ratownika opolskiego, no przecież jak rotor pracuje, jak podchodzi do lądowania, jak startuje, czy to jest jakaś trudność, czy nie? Znaczy ja myślę, że taką może trudnością, chociaż z drugiej strony pewnie to jest też to, co nas jakoś tam kręci, to jest praca w różnych warunkach, tak? Czy jest ciepło, czy jest zimno, o różnych porach, przecież różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że to jest, nie wiem czy trudność, ale takie coś, co jest wymagające, tak? Taka specyfika, coś, co sprawia, że no, trzeba się czasem ubrać ciepło, czasem bardzo lekko, trzeba zadbać o ochronę głowy, aparatu czasem, patrzeć pod nogi też, co się dzieje, to czasami, ostatnio byłem na pożarze w strzelnicy pod Opolem i tam dookoła, chciałem zrobić zdjęcie z trochę większej odległości i do Opola było jakieś pole kukurydzy i była cała masa błota, no i te buty już się nie nadają do niczego, nie miałem kaloszy ze sobą, zwykłe adidasy, ale chciałem przejść, chciałem to zdjęcie zrobić, więc ja myślę, że to jest najbardziej takie, jedno z takich wymagających rzeczy, to właśnie te warunki, pory roku, pory dnia. Okej, a wyzwania, trudności, może nie problemy, ale może trudności i wyzwania dla Konrada, to w tej ratowniczej fotografii co jest?
Jak dla mnie chyba jeszcze nie zdarzyła się rzecz, której nie dałbym rady przeskoczyć. Przy czym wiadomo, są, jeżeli ktoś mnie skądś gdzieś tam wygoni i nie pozwoli mi zrobić zdjęcia, no to przejdę kawałek dalej, stamtąd zrobię, albo zrobię to inaczej tak, żeby to było widać. A właśnie, a czy to nie jest odbierane niepozytywnie? Czy w tym momencie nie mówią, ja mam pytanie od widza, który jest dzisiaj na dyżurze i nie może rozmawiać, ale czy to nie jest ten moment, kiedy to tak być nie powinno i może to być powinno w tą etykę wrzuconą, że jak ktoś cię wygania, to nie? To zależy co, bo jeżeli tam właśnie prowadzone są działania ratujące życie, RKO czy inne tego typu, no to oczywiście nie. Jeżeli ktoś mówi nie, no to mi się zdarzało wielokrotnie, nie ma z tym problemu. Ostatni przykład, wypadek w Rudce śmiertelny, kiedy starszy pan wjechał w budynek, dowódca czy policjant mówił nie, na razie nie robimy, no to na razie nie robimy, czekamy, więc w tym momencie poszedłem sobie zupełnie w inne miejsce i zacząłem sobie fotografować ratownika szóstego. Ale pozdrawiamy tak, Pokotów. I pozdrawiam serdecznie. Więc to jest taka trudność, którą można przeskoczyć, ale nie zawsze trzeba, nie zawsze warto, bo niektórych rzeczy, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie powinno się po prostu fotografować. A jeżeli chodzi o trudności techniczne, to tutaj nie ma granic, przynajmniej jak dla mnie. Nie ma znaczenia, czy jest zimno, czy jest błoto, czy jest pogoda, czy nie ma, to ja uważam takim już warto zostawić buty w błocie i mieć dobre ujęcie. Okej. To zanim. Jest z nami Alex Hepner z Oxfordu. Pozdrawia nas bardzo ciepło. Był odcinek z Alexem. Zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka i YouTube i Spotify. Tam jest odcinek. Alex, napisz w komentarzu, czy u Was też jest tylu amatorów fotografii ratowniczej pośród społeczeństwa brytyjskiego. Będzie mi niezmiernie miło. A zanim zadam pytanie Krzysztofowi, to pani Magdalena serdecznie Cię pozdrawia. Pozdrawiam. I to jest bardzo, bardzo miłe. No dobra, Krzysztof, a jak jest z tymi trudnościami u Ciebie w Twoim wypadku? Trudności. Znaczy, ogólnie trudności nie mam, bo wyciągam telefon tylko w momencie, kiedy można go wyciągnąć i można to zrobić, żeby nie kolidowało to z pracą. Ja bym jedyną jaką trudność widzę, to tylko taką, że nie wiem, coś się dzieje, tak, i patrzę tak na całokształt tego zdarzenia i tego, co tam robimy, i takie gdzieś tam w myśli czasami wpadnie, ale to byłby kadr. Okay. I tak naprawdę to jest tylko jedyna trudność, że nie mogę tego zrobić, ale przyjdzie następny kadr, tak, więc nie ma tutaj problemu. Wyciągam telefon tylko i wyłącznie w momencie, kiedy z niczym to nie koliduje, więc nie tworzę sobie dodatkowych trudności, tak. Nie robię niczego na siłę. Najczęściej wychodzi to po prostu samo, tak. Jeśli pojawiałoby się jakiekolwiek trudności, no to znaczy, że to nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. Dobrze, jest pytanie od Mireli, między innymi o te nieprzyjemności związane, jakby ktoś się rozpoznał. Za chwilkę, może jeszcze na moment od tego pytania będę chciał uciec, bo pasuje mi tu prawie jak ulał, ale jeżeli pozwolicie, to ja bym chciał zadać takie pytanie związane z tym, że te zdjęcia robicie i poza tym, że zdjęcia są zrobione, to one gdzieś tam zostają w waszej pamięci. Tych zdjęć pewnie zrobiliście mnóstwo, całe setki, całe tysiące. Do jakich wracacie pamięcią najczęściej i z jakiego powodu? A jakie są zdjęcia takie, które żeście zrobili raz i one już nigdy nie zostaną pokazane ani wam, ani sobie, albo wręcz zostały skazane? Nie chodzi mi o dokładnie przedstawienie scenariusza zdarzenia, ale jakie emocje wtedy wam towarzyszyły? O, Miłosz, jesteś nasz rzeczniku prasowy. Były rzeczniku, tak, ale przepraszam. Jakie zdjęcia zostają? Myślę, że jak przeglądamy te zdjęcia, to wracamy do wspomnień, natomiast zdjęcia, które miałbym tak wskazać, zawsze mam problem, szczerze mówiąc, bo gdzieś tam nawet rozmawiając w naszym lokalnym radiu też dostałem to pytanie i ja mam szczerze mówiąc problem z tym, żeby wskazać takie 1, 2 czy 5 zdjęć, do których wracam. Troszkę bliżej mikrofonu bym Cię prosił. O, teraz może będzie lepiej. O, dziękuję uprzejmie. Tak. No ja myślę, u mnie zawsze takie miłe skojarzenia wzbudzają na pewno zdjęcia z Chemsem, z ratownikiem 23, no bo to zawsze jest coś, co
no to jest taka moja największa miłość fotograficzna, tak, bo to jest ten podmuch, jest ten warkot, no są ci wspaniali ludzie, te załogi, które niosą pomoc. No myślę, że tyle. Jeżeli chodzi o jakieś kilka takich zdjęć, to chyba ciężko by mi osobiście było, bo z każdym wiąże się jakaś historia. Myślę, że to jest ważne. Na pewno lubię zdjęcia nocne. To jest coś, co zawsze ma klimat. Nieważne, gdzie byśmy robili, nawet pozornie najbardziej błahe zdarzenia nocą wyglądają zawsze lepiej, no bo są te niebieskie błyski, czy światło helikoptera, tak? To jest to, co lubię. Aż się Konrad uśmiechnął, jak powiedział o tych błyskach. No, te nocne, tak. Facjalizm się zaświecił. No to dobra, to kontynuuj, bo chyba to jest ten obszar, co? To znaczy, no u mnie tak, dużo jest takich nocnych zdjęć, które ja po prostu lubię pokazywać, mimo tego, że czasami jest jedno ujęcie na 3-4 fotografiach, które wyglądają praktycznie identycznie, publikuję wszystkie, bo one mi się po prostu podobają. Jeżeli jest takie jedno zdjęcie, które by mi teraz utkwiło w pamięci, no to jest chyba zdjęcie JRG 4 Kraków i JRG 2 Tarnów na ćwiczeniach modułu GF-FFV w Puszczy Niepołomickiej. To zdjęcie gdzieś tam w internety poszło dalej i z tego zdjęcia jestem zadowolony. To zdjęcie dzisiaj zobaczymy w tej naszej krótkiej prezentacji. Tak, na pewno. Super. A takie zdjęcia, których nie publikuję, no to na pewno to już właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, podczas tej selekcji zdjęć, które publikujemy, które nie publikujemy, to, że one są nieopublikowane, nie znaczy, że nie ma ich gdzieś tam schowanych. To są zdjęcia, no po prostu zdarzeń, gdzie widać za dużo, na przykład, nie wiem, ofiary, czy za dużo osób, które brały udział w zdarzeniu, gdzie musiałbym większość zdjęcia zamazać niż pokazać. Więc takich zdjęć nie publikuję, no ale nie wracam do nich wspomnieniami. Okej. A Krzysztof, jak to jest u Ciebie? Ty jeszcze bliżej, jeszcze jako medyk, albo może nie, może są jakieś zdjęcia, które z innego powodu nie zaglądasz do nich, albo są takie, do których uwielbiasz wracać? Znaczy, uwielbiam wracać do jednego zdjęcia, które będzie mi przypominało bardzo długo o tym, co jako medycy przeżyliśmy w czasach fal COVID-a. I to jest zdjęcie z ratownikiem w kombinezonie. Tutaj Grzesia pozdrowię, który, że tak powiem, słuchał się bardzo fajnie, usiąść tu tak i tak dalej. Zdjęcie oddaje tak naprawdę cały czas pandemii i cały trud, który, że tak powiem, tylu medyków i nie tylko medyków, tak, wszystkich bardzo mocno związanych i blisko związanych z ochroną zdrowia. I do tego zdjęcia często wracam właśnie pod kątem tego, że no możemy teraz odetchnąć, że wygląda to trochę inaczej. A drugie zdjęcie, no może niektórzy powiedzą, że trochę ckliwa historia, ale zdjęcie, które przypomina mi o tym, dlaczego to robię i po co to robię, tak? Że tak powiem, zachować to człowieczeństwo, starać się walczyć z tym wypaleniem wszechobecnym w naszym zawodzie. Jest to zdjęcie, gdzie w rękawiczce ściskam dłoń starszej kobiety. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że to była ostatnia podróż tej pani. Zresztą opis jest na Instagramie. No, dla mnie to była trochę poruszająca, źle powiedziałem, bardzo poruszająca historia, bo ja też wtedy byłem, powiedzmy, świeżo opierzonym medykiem i gdzieś takie rzeczy zostają. O właśnie, tak, to jest to zdjęcie i te zdjęcie za każdym razem będzie mi przypominało, że to, co robimy, ma sens, w jaki sposób to robimy, ma jeszcze większy sens, że jednak empatia to nie tylko słowo w słowniku, ale też to, w jaki sposób, że tak powiem, postępujemy z tymi pacjentami. Mhm. To ja mam propozycję może panowie w ten sposób, jak już jesteśmy przy tym pokazie, który uruchomiliśmy od Krzysztofa, to pójdźmy za ciosem, wrócimy za chwilkę do zdjęcia, o którym powiedział Konrad.
Miłosz, Ciebie zapraszam do udzielenia odpowiedzi na komentarze, na pytania. Za chwilkę, drodzy Państwo, będziemy się do nich odnosić. Konrad, jeżeli jest coś do Ciebie, to bardzo będę Cię prosił. A Państwa zachęcam, niestety na Spotify tego nie zobaczycie, ale ja Wam obiecuję, drodzy Państwo, że te zdjęcia, jeżeli Panowie się zgodzicie, wrzucimy do naszego albumu w NT Live. Jeżeli uznacie, że nasze miejsce, te niecałe 4000 obserwujących nasz profil będzie takim fajnym miejscem dla Was, to mi będzie bardzo miło, jeżeli te zdjęcia się znajdą na profilu NT Live w osobnym albumie. Zostawiam do przemyślenia, będzie mi niezmiernie miło, a Państwa też zachęcam do tego, żeby może podzielić się opinią na temat naszej działalności. Wkleiliśmy przed chwilką link, nie ukrywam, że będzie to dla nas bardzo ważne, jeżeli otrzymamy od Państwa jakąś informację zwrotną na ten temat. Tak więc zachęcam Konrada do pozostania w poczekalni, Miłosza też, a Krzysztofa proszę, żeby poczekał z nami. To co, Krzysztof, słyszymy się chyba dobrze, mam nadzieję. Tak. To co, no to ja ucieknę, a Ciebie zostawię z tym zdjęciem i jak będziesz chciał kolejne, to po prostu mi powiedz. Ja tutaj nad Tobą czuwam, może od razu wrzucimy następne i będzie wiadomo, o co chodzi. Tak. No właśnie, tutaj jest, że tak powiem, zdjęcie Grzesia, gdzie, no nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba około 5 godzin zajęło nam przekazanie pacjenta. No tak naprawdę to jest na jednym zdjęciu mamy okazję zobaczyć to, z czym borykaliśmy się w czasach COVID-a. Jeśli można, Jacku, następne zdjęcie. Tak, a tutaj mamy okazję zobaczyć zdjęcie Macieja, czyli człowieka, do którego w pracy staram się, że tak powiem, dążyć. I to jest właśnie ten dyżur, który żeśmy sobie z Maciejem zaplanowali, by zrobić jakąś fajną fotkę. No, to też był środek nocy. Akurat my pracujemy w takim rejonie, gdzie liczba wyjazdów nas nie oszczędza. Jeśli można, o następne. A tutaj to jest dość ciekawa sytuacja. Te zdjęcie akurat będzie mi cały czas przypominało, ile to człowiek jest w stanie poświęcić, żeby złapać dobre ujęcie, bo wtedy pamiętam, żeśmy oczekiwali na przyjazd Straży Miejskiej, a że burza się rozpoczęła, to tak stałem za tą karetką i tak strzelałem te zdjęcia, mówię, a może się uda, że złapiemy piorun. No i jak widać się udało. Następne. Tak, a tutaj to zdjęcie zrobiłem, to był, pamiętam, środek nocy, dyżur, gdzie akurat nie mieliśmy wyjazdów. Poszedłem sprawdzać karetkę i tak wpadłem na genialny pomysł, że zmontuję sobie cały zestaw do respiratora i urządzenie do kompresji klatki piersiowej, żeby pokazać ludziom potencjalnie, jak wygląda, że tak powiem, gdyby pacjent, który jest w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co widzi i przestrzec ludzi przed tym, że pewne ich postępowania mogą doprowadzić do takiego czegoś. To akurat ciekawe zdjęcie, ale pozostawię sobie historię tego zdjęcia tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj ukłon w kierunku strażaków. No, zdjęcie, które wielu strażaków, nawet dostałem propozycję odkupienia praw autorskich, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię. Mam jakiś tam szerszy plan, jeśli chodzi o tegoroczny WOŚP z tym zdjęciem, bo bardzo dużo strażaków się odzywało, jeśli chodzi o to zdjęcie, więc jak poczekacie jeszcze, drodzy strażacy, trochę ponad miesiąc, to wszystkiego się dowiecie.
No i tak naprawdę zdjęcie, od którego to wszystko się zaczęło w tamtym roku podczas protestów. Tak samo w nocy pamiętam z koleżanką i z kolegą, z Eweliną i z Andrzejem próbowaliśmy jakoś zrobić kilka fotek, żeby wyszedł jakiś dobry kadr, dobre ujęcie. Tak, to jest zdjęcie, które miało pokazać ludziom, że ratownicy odchodzą z karetek, że jeszcze chwila i nie będzie komu pracować. Tak, i to chyba wszystkie zdjęcia, które... Fantastycznie, dziękuję Ci, Krzysztof, za ten krótki, ale jakbym użył wartościowy pokaz, to jest chyba za małe słowo. W każdym z tych zdjęć, drodzy Państwo, chyba wszyscy medycy, którzy pracują z pacjentami w tym naszym prohospitalu, może tam odnaleźć kawałek siebie. I dziękuję Ci za to, Krzysztof. Jeśli pozwolisz, jeśli się zgodzisz, to odnośniki do tych zdjęć znajdą się u nas na stronie, na profilu Jak najbardziej. A tak czy inaczej poproszę Cię teraz, żebyś w komentarzach napisał, gdzie te zdjęcia można znaleźć, gdzie te zdjęcia można obejrzeć. A zapraszam teraz Miłosza, żeby się odniósł do swoich kilku zdjęć, tak, żebyśmy Państwu troszkę pokazali rzeczywiście to, o czym w części pierwszej było z gośćmi omawiane, a już za chwilkę będziemy rozmawiać na temat pytań, czy na temat odpowiedzi, które, drodzy Państwo, zapytaliście, a które, mam nadzieję, padną ze strony naszych gości, przepraszam. No i szukam już Miłosza. Miłosza PDF znajduje się na tym miejscu. Od razu widzimy znak rozpoznawczy Miłosza i ja Cię słyszę, Miłosz, tak więc znikam, ale jestem do Twojej dyspozycji. Zatem tak, no tutaj mamy zdjęcie ratownika 23 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Nocne zdjęcie, to jest taka sklejka z 2 czy 3 zdjęć, żeby wszystko było odpowiednio naświetlone. Niebo nie jest dorabiane w żadnym stopniu. Możemy jechać dalej oczywiście. Tutaj mamy przy szpitalu przy ulicy Wodociągowej pierwsze lądowanie ratownika 23 na nowym lądowisku, nowo otwartym, bodajże ono działa z 2 tygodnie, więc udało mi się, miałem to szczęście, że ten pierwszy przylot również sfotografowałem, taka historyczna chwila, no i moja mała duma. Możemy jechać dalej. I teraz mamy 2 panów, którzy są w moim sercu bardzo, bardzo szczególnymi osobami. Dr Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, również lekarz LPR-u, a poniżej jest brygadier Leszek Koksanowicz, były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej. No i to są panowie, którzy bardzo mi pomogli w tej mojej fotograficzno-ratowniczej ścieżce, no, poznając mnie ze swoimi współpracownikami, opowiadając o kulisach tej pracy, no dając takie serce jakby, to jest właśnie to, czego nieraz mówimy, że brakuje ludziom, a tutaj ci panowie właśnie, czy doktor Kostyła, czy tutaj Leszek Koksanowicz, to są ludzie szczególnie dla mnie tacy, można powiedzieć, zasłużeni, za co im bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. OSP Gosławice w akcji pożar podkładów kolejowych. No, nocne zdjęcia, wiadomo, mają swój klimat. Tak, możemy jechać niżej. Tutaj mamy komisarza Krzysztofa Adamca, tutaj z takiej sesji naszej. No tutaj jak widzimy Opolanie, to jest Opolski Ratusz, Opolanie mogą czuć się bezpieczni, no bo opolska policja czuwa. Także możemy dalej. Tak, no i tutaj mamy na górze ratownika 23, również jego załogę, która walczy o życie pacjenta. Ja to tak trochę tutaj pomieszałem te służby, celowo zresztą. No poniżej znowu OSP Gosławice. To jest też taka jednostka szczególna dla mnie, bo najbliżej mnie położona, najbliżej mojego osiedla i od zawsze gdzieś tam ich słyszałem, więc ta syrena jest też mi bliska, więc pozdrawiam Was serdecznie, chłopaki i dziewczyny. No i poniżej zdjęcie z policji, przede wszystkim z
ostatniego dużego pożaru pod Opolem, pożar strzelnicy, basenu i kompleksu hotelowego. No tutaj taki klimat, właśnie tu myślę te światła robią robotę. No i również Mateusz Rak, ratownik medyczny i kierownik opolskiej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dla pana kierownika również duże pokłony, to jest również osoba, która też bardzo pomaga, chociażby opowiadając o swojej pracy, także pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda. No i tutaj też wspomniany wcześniej pożar, to zdjęcie z daleka, tutaj musiałem przez to pole też się gdzieś tam przebijać, żeby dotrzeć właśnie w takie miejsce, gdzie dałoby się go zrobić z daleka, także jest, można powiedzieć, pełen przekrój służb, sytuacji, zdarzeń, ale ja się bardzo skupiam właśnie na ludziach, na pokazywaniu tego trudu, pracy ludzi i przy tej okazji, jeżeli mogę, Jacku, to bardzo dziękuję tym wszystkim, no właśnie, z którymi miałem okazję współpracować. Jesteście wspaniali, wszyscy strażacy, policjanci, ratownicy, fajnie, że jesteście, no i że nawzajem sobie, można powiedzieć, w pewnym sensie też pomagamy. Dziękuję. Fajne, wspaniale. Bardzo Ci dziękuję za tę prezentację, za te przeniesienie nas z miejsca, gdzie czas się zatrzymuje w swoim zupełnie innym wymiarze. On pędzi w tym samym momencie bardzo szybko, ale on jakby to jest inna czasoprzestrzeń. Każdy z Państwa, który kiedykolwiek brał udział w zdarzeniu czy w wyjeździe bojowym, Straży Pożarnej, OSP, PSP, na patrolu, policjanci, ratownicy medyczni, personel prehospitalu, czujecie ten moment, czujecie ten stan, kiedy to się wszystko wchodzi w zupełnie inną przestrzeń. Myślę, że my też jako fotografowie też to czujemy, bo łapiecie te momenty, wy łapiecie te momenty, to chciałem właśnie powiedzieć. Zapraszam Konrada. Konrad już jest gotowy, mam nadzieję, w swoim tutaj bloku startowym. Mam nadzieję, że masz się dobrze z naszymi widzami i słuchaczami, bo wiem, żeście tam zamieścili informacje, gdzie można was oglądać, gdzie można was znaleźć w sieci. Dajcie Państwo tego tak zwanego lajka, odwiedzajcie te przestrzenie, pokazujcie pracę naszych gości, bo myślę, że warto, bo takie okraszone profesjonalizmem materiały, no, wydaje mi się, są bardzo wartościowe. Namawiam wszystkich do tego, żeby tam zaglądać, wszystkich amatorów fotografii szczególnie, a teraz Państwa zostawiam na kilka z Konradem, a za moment przechodzimy do sesji pytania i odpowiedzi. No tutaj mój zestaw zdjęć przedstawia się następująco. Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie z ostatnich ćwiczeń z otwarcia tunelu, który już działa. Została wstęga oficjalnie przecięta, samochody po nim jeżdżą. To jest tunel w Skomielnej i w Naprawie. Zakopianka popularna, droga ekspresowa S7. Ćwiczenia zastępów Straży Pożarnej z Krakowa, Myślenic, Rabki i okolic. Kolejne zdjęcie to jest zdjęcie, chyba już dawno przeze mnie zrobione. Wydaje mi się, że z początku działalności. To jest pożar tartaku. Dokładnie nazwałem tą galerię Zakład Obróbki Drewna. I to jest pożar w miejscowości Ołpiny, powiat tarnowski, gmina Szerzyny. Zaangażowanych było tam wiele zastępów, również spoza gminy. Tutaj na zdjęciu strażak PSP przecinający drzewo. Kolejne zdjęcie to zdarzenie na autostradzie A4. To był wieczór. To było chyba zdjęcie zrobione jeszcze przed północą. Ciężarówka przewożąca rzepak, poruszająca się w kierunku Krakowa lewym pasem, no nie przecięła bariera i tak gdzie przesunęła je na przeciwległy pas i utrudnienia były dosyć spore. Kolejne zdjęcie w nawiązaniu do tego pierwszego to również są ćwiczenia na Zakopiance. Tutaj strażacy zaangażowani są, to był jeden z pierwszych poszkodowanych, to jest oczywiście manekin. Strażacy zaangażowani są na początku, ci, którzy stoją tam bardziej na drugim planie, ewakuowali, wydobyli tego poszkodowanego z płonącego autobusu, a potem przekazali tutaj strażakom, żeby ci mogli dalej przekazać do miejsca segregacji. Kolejne zdjęcie to również ćwiczenia, poproszę kolejne zdjęcie. Świętokrzyska Kompania Kielce, kompania gaśnicza podczas krajowych ćwiczeń w Kuźni Raciborskiej. Wtedy to jest dokładnie ten las, gdzie 30 lat temu doszło do największego pożaru w historii Polski.
strażak z jednostki, przepraszam, nie pamiętam której, może po numerach operacyjnych jesteście w stanie rozpoznać, podający prąd wody, wtedy tam były rozwinięte 4 prądy wody w natarciu, a obok kolejne samochody gaśnicze podawały prądy wody w obronie. Tutaj zdjęcie nawiązujące znowu do wcześniejszego samochodu ciężarowego z rzepakiem, OSP Wierzchosławice oczywiście w akcji, przecinający bariery energochłonne, tak aby móc udrożnić jezdnię w kierunku Rzeszowa możliwie szybko. Kolejne zdjęcie zostało wykonane całkiem niedawno i tak jak widzicie tutaj zdjęcie robione już jest po zmierzchu, przy takich powiedzmy popołudniowych warunkach, bez słońca i ja również tak jak Miłosz lubię właśnie grę tych świateł niebieskich. Poszkodowany został zabrany do szpitala, przeżył oczywiście. Tutaj zdjęcia to jest środek nocy, godzina 2:30, może 3. Pożar budynku gospodarczego w miejscowości Karwodża, gmina Tuchów. Na miejscu 4 zastępy, 3 ochotnicze i Państwowa Straż Pożarna. Działania trwały około 3 godzin. Tutaj również zdjęcie z tego samego zdarzenia. Strażak PSP, posterunek czasowy siedliska JDRG-2, podający prąd wody. Tutaj w zasadzie to już był końcowy etap tego pożaru. Tutaj podawany jest prąd wody. Strażak przelewa po prostu te nadpalone elementy. Tutaj krajowe ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego, miejscowość Kuźnia Raciborska, tam gdzie był pożar lasu 30 lat temu. Tutaj na zdjęciu śląska kompania Poraj, która współdziałała z kompaniami SMOK, z małopolską kompanią SMOK i ze świętokrzyską kompanią. Tutaj akurat mieli zadanie chyba obrony lasu, jak dobrze pamiętam, ale ten las był, mówiąc kolokwialnie, polewany wodą z wielu stron. Kolejne zdjęcie to zdjęcie chyba u mnie najbardziej popularne i ostatnie, dlatego zostawiłem je na koniec. Również ćwiczenia, moduł GFFV, czyli moduł, który zajmuje się, tak jak mogliście wiedzieć z ostatnich zdarzeń w Grecji czy we Francji, pożar lasów, na zdjęciu JDRG-4 w Krakowie, samochód Mercedesa tego, przepraszam, nie wiem z jakiej jest jednostki, może ktoś tutaj ogląda, to pomoże, a na samym końcu obrócony tyłem to samochód z JDRG-2 w Tarnowie, Scania, również Scania. Pięknie. Numer boczny, numer operacyjny 30425, drodzy Państwo. Ten pierwszy to jest, no właśnie, ten pierwszy to jest na pewno JDRG-4 w Krakowie i tutaj wszystkie 3 zastępy miały za zadanie podawać prądy wody na pożar, bezpośrednio na pożar. Wspaniałe. Komentarze. Kuba, Nele, wszystkie Wasze zdjęcia to nic innego jak ratowniczy kadr, gdzie czas się zatrzymał. Osoby oglądające zdjęcia mogą zobaczyć, co będzie, jest, było. Chwile są ulotne, kadry zostają. Doktor Lewandowski dopisał niewiarygodne zdjęcia. Pani Agnieszka, która jest z nami bardzo regularnie, serdecznie Panią pozdrawiam. Każde z tych zdjęć to dzieło sztuki, są one super. Cieszę się, że są takie, drodzy Państwo, opinie. Pozostańcie jeszcze z nami przez chwilę, a w tym momencie zapraszam z powrotem Miłosza i Krzysztofa, bo chcielibyśmy, drodzy Państwo, skupić się na tych pytaniach, które już żeście przygotowali wcześniej. Ja mam jeszcze kilka pytań, które zostawiłem, ale one są bardzo podobne z tymi, które są one przygotowane przez Państwa, więc szybciutko zeskrolujemy to gdzieś tam do góry i znajdziemy pierwsze pytanie. Jeżeli któreś pytanie pominę, to bardzo proszę mnie przypomnieć, o nim przypomnieć. Alex Hepner napisał odnośnie fotografii w Wielkiej Brytanii. Zachęcam do tego komentarza, ja tylko napiszę, powiem w 2 zdaniach, że nie ma takich wspaniałych fotografów z takich powodów różnic kulturowych odnośnie angielskiego społeczeństwa. Zachęcam do tego kontaktu, do komentarza, warto się do niego odnieść, bo on jest naprawdę świetny. Alex Hepner, uprzejmie Tobie dziękuję za to, że jesteś z nami, że udostępniłeś informacje, udostępniłeś ją w języku angielskim, tak więc twoi ziomkowie tam w Wielkiej Brytanii wiedzą, że takie akcje
jak fotografia ratownicza w Entelife się dzieją dzisiaj. Zaglądam, jest tych komentarzy, pytań mnóstwo i bardzo się cieszę. No dobra, no to chyba zaczniemy od tego. Pan Łukasz na początku. Czy obraz ze zdjęcia prześladuje Was w jakiś sposób? Takie trudne pytanie, ale myślę, że odpowiedź może być również bardzo fascynująca. Może Miłosz? To znaczy, jak rozumiem, chodzi o to, czy nam coś wraca, tak? Jakieś tak myślę. Takie? Nie. Okej, chłopaki? Nie mam nic takiego chyba, jeżeli dobrze rozumiem pytanie, tak, to chodzi o to, czy jakieś zdjęcia nam utkwiły jakoś bardzo w pamięci, tak, czy jakieś wywarły super takie szczególne wrażenie, to ja osobiście chyba takiego nie mam. Dobrze, zachęcam panów, może Bartek, przepraszam, Krzysztof? Z racji tego, że tak jak mówię, ja bezpośrednio czasami dość blisko jestem z pacjentami, pracuję kolokwialnie mówiąc przy nich, to tak, niektóre obrazy są, wracają, no i pewnie długo będą wracały. Tylko że u mnie zupełnie inna specyfika, tak? Absolutnie tak, absolutnie tak. Konrad, podziel się swoim spostrzeżeniem, jeżeli takowe masz. Nie, mnie żaden obraz nie prześladuje, nie wracam wspomnieniami do zdarzeń, które sfotografowałem. Staram się to robić tak jak Miłosz, czyli jadę na zdarzenie, fotografuję, obrabiam, przerabiam, publikuję i zapominam po prostu. Nie żyję z tym, nie myślę o tych zdarzeniach, co się stało, kiedy. Nie mam jakichś tutaj negatywnych, że tak powiem, przeżyć. Pięknie. Pytania będą przeplatane komentarzami. Mirela, zaprzyjaźniona bardzo już z kanałem Nurdistriget Live, pisze do Was taki komentarz. Robicie panowie wszyscy wspaniałą robotę na rzecz ratownictwa, która przekłada się finalnie na dobro pacjenta w ten czy inny sposób. Podziwiam bardzo, a my za Ciebie, Mirelo, trzymamy kciuki zarówno na studiach i w Twojej akcji mikołajkowej, że wszyscy strażacy właśnie się zabierają do tego, żeby dzieciakom sprawić niezłą radość i przyjemność. Więc pędzimy dalej. Jeśli chodzi o pytania, tutaj pan Adam Grzybowski zadał takie pytanie, może będą się one jakoś tam z sobą łączyć, są niewykluczone. Pytanie do gości, czy zdarza Wam się podczas fotografowania miejsca zdarzenia ujęcie błędów w postępowaniu ZRM-u? Omawialiście to gdzieś później w kuluarach. To może zaczniemy od Krzysztofa, bo Krzysztof jako medyk, to myślę, że tu będzie najwięcej miał do powiedzenia. Raz czy dwa zdarzyło się tak, że ujęcie, szersze spojrzenie na kadr pokazało nam jakieś niedociągnięcia. Raczej no, pewnie niektórzy sobie pomyślą, że nie powiem, że popełniamy błędy krytyczne, ale były jakieś niedociągnięcia, że patrząc na to wszystko moglibyśmy zrobić coś inaczej, tak? Mówię, może z raz czy dwa, kiedy udało mi się gdzieś tam wyciągnąć ten telefon i złapać takie szersze ujęcie, tak? Więc tylko, że tak jak mówię, no ja staram się robić zupełnie co innego. Na pewno jeśli chodzi o jakieś zdarzenia drogowe, czasami gdy robiłem jakieś zdjęcie, to później można było sobie wyciągać wnioski, jak ludzie się zachowywali, czasami właśnie nagrania podczas przejazdu, bo przykładowo, nie wiem, jedziemy w kodzie pierwszym i można wyciągać dużo wniosków na temat tego, jak ludzie się zachowują, jak robią korytarz życia i też nawet ja jako kierowca karetki, czy nie lepiej jest na przykład trzymać się cały czas jednego pasa i tak dalej, tak? Więc są takie zdjęcia czy tam filmiki, gdzie coś można z tego wyciągnąć. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Pojawiło się na początku naszego spotkania pytanie, które wpadło mi bardzo szybko w oczy. Panie Tomku, pozdrawiam, pan Tomasz Hall. Pytanie z komentarzem, a co jakby każdy Kowalski założył sobie profil na Facebooku i był fotografem ratowniczym? Kiedyś fotoreporter robił zdjęcia na zdarzeniu i następnego dnia były w gazecie albo na jednym z 2-3 dużych portali. Nie uważacie, że trochę za dużo amatorów fotografii się pojawiło? Dzięki za to pytanie, panie Tomaszu. To zaczniemy może od Konrada. Co ty na to? No właśnie, kiedyś fotoreporter zrobił zdjęcie i następnego dnia ukazało się w gazecie, a dzisiaj
Tak jak Miłosz wspominał wcześniej, można prowadzić transmisję na żywo, a nawet jeżeli nie transmisję na żywo, no to zdjęcie ukazuje się w ciągu kilkunastu minut. No pewnie trochę tak to działa, to znaczy te wszystkie grupy tematyczne, na których możemy tam się wymieniać informacjami, gdzie coś się dzieje, to tam po prostu zwykły Kowalski, użytkownik ruchu drogowego pieszy, każdy może zrobić zdjęcie, każdy może wrzucić, ale nie nazwałbym tego fotografią ratowniczą. To może nie chcę określić tego jako przypadkowe zdjęcie, ale to ma bardziej charakter informacyjny, a nie ma jakiegoś szerszego, powiedzmy, nie wiem, przekazu, tak? Okej. Może Miłosz, bo to tak fajnie, bo jako tutaj osoba z mediami mocno związana. No właśnie, jakie ty masz zdanie na ten temat? Na ten temat, co skomentował i zadał pytanie pan Tomasz. No bo tutaj jakby trzeba rozróżnić, myślę, dwie kwestie, bo tak myślę, nie boję się tego powiedzieć o nas, że ta nasza fotografia jest bardziej już taka profesjonalna, tak? To znaczy Konrad i ja mamy, Konrad ma swój kombinezon, taki mundurek, powiedzmy, tak? Ja mam kamizelkę odblaskową, którą na akcjach również zakładam, ze swoim imieniem i nazwiskiem, i też jest napisane, że to jest fotografia ratownicza, żeby ci ratownicy szeroko rozumiani, czy to strażacy, policjanci, czy ktokolwiek wiedział, oni wtedy wiedzą, kim my jesteśmy, że nie jesteśmy takimi właśnie, przytoczę tutaj, Kowalskimi, i my też, myślę, wiemy więcej, jak się zachować, co robić, czego nie robić, współpracujemy z tymi służbami, słuchamy się. I tym się, myślę, różnimy. No przecież to jest znak czasu, że wszyscy robią zdjęcia, tak? Więc po części każdy może być takim fotografem ratowniczym, ale z drugiej strony Konrad to świetnie ujął, że no, nasze zdjęcia nie mają takiej funkcji stricte informacyjnej. To nie jest sensacja, to nie jest halo, był wypadek, nie żyją 3 osoby, tylko to jest, ja się bardzo z tym zgadzam i to jest świetnie powiedziane właśnie, że no my trochę robimy co innego. My pokazujemy, skupiamy się na służbach, tak? To jest ta różnica, że to nie jest przypadkowe zdjęcie i te zdjęcia, nasze zachowanie na miejscu zdarzenia, to też nie jest przypadkowe, tak? My mamy jednak trochę inny ogląd na to wszystko, tak myślę, że można to podsumować. Mhm. Jeżeli mogę coś tylko wtrącić, dodać. Jasne, nie ma problemu. Bo to właśnie to powiedział Miłosz, bo nie mamy takiego parcia, że zdjęcie musi wejść już zaraz do internetu, bo był wypadek, trzeba to pokazać. Jeżeli zdjęcie będzie za godzinę, 2 czy 3, czy na drugi dzień, to wydaje mi się, że to będzie lepiej dla nas i dla tych, którzy będą to oglądali, bo my przekażemy dokładnie to, co chcemy przekazać, tak? A nie mamy takiego oparcia, że zdjęcie musi być na już, bo już trzeba przekazać, zrobić sensację, tak jak to wcześniej, Jacku, określiłeś. Mhm. No to Krzysztof. Ja właśnie wcześniej się odniosłem do pytania Tomka i tutaj przypomnę to, co Marcin Gbiorczyk, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska, napisał. Ja nadal będę podtrzymywał to, że im więcej takich rzeczy pokażemy, oczywiście zachowując jakąkolwiek etykę, tą, o której też tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, bo padło bardzo dużo ważnych słów w tym temacie, to ja jednak jestem za tym, żeby jak najwięcej tego płynęło do szerszej publiczności, bo no jednak działamy wzrokowo, działamy podprogowo i to przyniesie o wiele lepszy efekt niż nawet słowa napisane. Tak? Działając obrazowo, osiągamy ten efekt, tak? Tylko oczywiście zachowując tą dozę, nie przekraczając jakiejś tam cienkiej linii. Mhm. Pojawiło się pytanie od pana Michała Krzysztonia i ono jest troszeczkę w nawiązaniu do pytania innego widza i słuchacza NT-Live. Tam chodziło o to, skąd się dowiadujecie, że start, lądowanie w jakimś miejscu będzie? Skąd wiecie, że jest jakieś zdarzenie? U Krzysztofa jest inaczej, bo Krzysztof jest w pracy, ale tutaj Konrad i Miłosz, no bo jednak jakiś nasłuch macie, nie wiem, może podsłuchujecie częstotliwości, kanały. Tu się ktoś wydał przed chwilą, że się interesuje krótkofalarstwem, więc może tam jest jakiś mały konflikt.
No i tutaj pytanie, co jak służby się scyfryzują, mowa o łączności, skąd będziecie brali informacje o starcie, lądowaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak wiadomo, póki co korzystacie z urządzeń, które wam w tym pomagają, no i jak to się do tego odnieść? Dziękuję za pytanie. Konrad może. Michale, no to ja powiem tak, technicznie żaden problem, łączność cyfrową też da się odebrać. Konflikt powstaje wtedy, jeżeli ta łączność jest szyfrowana, bo wtedy my ten szyfr, ten klucz musimy jakoś przełamać. To oczywiście technicznie jest możliwe, ale wtedy już wchodzimy w konflikt z prawem, bo pozyskujemy informację dla nas nieprzeznaczoną. Więc jeżeli standard łączności będzie cyfrowy, ale nadal otwarty, ok, bez problemu da się to zrobić. Jeżeli będzie cyfrowy i szyfrowany, też da się to zrobić, ale nie wolno. Okej. Miłosz, sprzedaj informację, skąd się dowiadujesz, kiedy kto wyląduje, kiedy kto startuje, kiedy ktoś się zjawi na miejscu, Nie mów, odwieźć się. nic nie mów. Nie przyznałeś. U mnie w Opolu i na Opolszczyźnie używam takiej aplikacji jak Zello. To działa na zasadzie walkie-talkie, że jak jesteś zalogowany na kanale, coś powiesz, to od razu wszyscy inni słyszą. No mamy w swoich szeregach takich zapaleńców jak ja, mamy strażaków, medyków, osoby, które gdzieś tam jakoś swoimi kanałami, ja nie wiem, ja tylko tutaj słucham moich kolegów, więc oni się dzielą tymi informacjami, że tu na przykład helikopter startuje, bo jest osoba, która mieszka obok, tak? Są osoby, które widzą dane zdarzenie i na przykład dzielą się zdjęciami również, więc my mamy taki kanał Interwencje Straży Opolskie. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę, też wspaniali ludzie, aktywni, zaangażowani w budowanie tej społeczności. No nie ukrywam, że dzięki nim również bardzo dużo udało mi się osiągnąć, bo miałem informacje o tym zdarzeniu, o danych zdarzeniach. Ja głównie z tego jednak, głównie z tej grupy, bo to jest ponad 100 osób, które tymi informacjami z różnych źródeł się wymieniają. A Krzysztof, Konrad, powiedziałeś bo jesteś specjalistą bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak rozpoznać, która informacja już podlega pod paragraf, a która jeszcze nie? To znaczy, z tego, co jest mi wiadome, co do zasady, to działa tak, że przy łączności analogowej, czyli takiej po prostu zwykłej, najzwyklejszej, włączamy jakąś tam częstotliwość i słuchamy. Możemy słuchać, przy czym nie możemy tej informacji udostępniać. Okej, dobra. Więc przy takiej zwykłej łączności możemy słuchać, możemy tą informację mieć dla siebie, ale dzielenie się z kimś już to według mnie nie wchodzi w grę. Znalazłem to pytanie. Pani Patrycjo, proszę wybaczyć, pani Patrycja Klepacz chyba nawet dwukrotnie zadała to pytanie. Skąd panowie od fotografii wiedzą, gdzie w danym momencie jest jakaś akcja, gdzie na przykład udaje się statek powietrzny RPR-u? Myślę, że ten temat również mógł zostać poruszony. Tak, to już pokrótce żeśmy powiedzieli. Jeżeli jeszcze jest potrzeba, żeby się do tego odnieść, to panowie, będę was bardzo o to serdecznie prosił. Pojawiła mi się tu jakaś informacja. Ostatnie zdanie mojej już okej, zaraz się do tego panowie odniosę, będziemy mieć informacje tutaj na gorąco. Ja bym się chciał odnieść do takiego pytania, które też zadała Mirela dzisiaj, odnośnie ewentualnych nieprzyjemności, jak to wygląda w praktyce, jeżeli się ktoś naprawdę rozpozna na zdjęciu i ma potem z tym problem. Powiedzcie tutaj coś więcej na ten temat. Losowo, Krzysztof. Ja mogę od razu powiedzieć, że do takiego czegoś nie doszło. Okej, Konrad? U mnie też się nie zdarzyło jeszcze, żeby ktokolwiek się rozpoznał, żeby miał z tego tytułu jakiś kłopot, problem. Zdarzyło się tak, że strażak po prostu, który, no to już było jakiś czas temu, nie wiem, nie miał spodni, czy kurtki, czy czegoś tam, na co ja nie zwracałem uwagi na zdjęciu, w sensie nie było to jakby przedmiotem mojej fotografii, to było gdzieś tam na drugim planie i poprosił, żeby to zdjęcie usunąć. Zdjęcia nie mogłem usunąć, więc ukryłem cały post. Nie miałem z tym problemu. Okej, super, bardzo się cieszę. Prosta forma. Ja pozwolę sobie, bo już otrzymałem informację od Miłosza. Tadeusz chyba napisał ten post, prawda? Tak. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Gdy dyskutowaliście o wartości i funkcji takiej fotografii, to warto wspomnieć o jeszcze jednej. Tadeusz napisał, że fotografia służy także do promocji naszego zawodu. Postrzeganie ratownika zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat.
I dodam drugą część tej informacji, tej wiadomości, bo jest ona po prostu zbyt długa. Tadeusz, bardzo Cię za to przepraszam, ale już pojawia się to w drugiej chmurce. Także dzięki rzetelnej, ale i przerysowanej na sposób heroiczny fotografii, fajny komentarz. Ja mówię też, że promuję służbę, słyszę nawet to od innych osób, czy gdzieś tam nawzajem od siebie. Tak więc myślę, że te komentarze są bardzo trafne, bo faktycznie pokazujemy na żywo, na fotografii, jak ta rzeczywistość wygląda. Drodzy Państwo, staram się odnaleźć wszystkie do pytania, czyli jeżeli jakiegoś pytania nie zadałem, to bardzo proszę, żebyście mi po prostu przypomnieli, bo w natłoku tych komentarzy, tego, co zostało dzisiaj już powiedziane, nie chciałbym czegokolwiek pominąć. No, pan Grzegorz napisał kolejny fajny post, a może potrzebny jest ogólnopolski konkurs fotografii ratowniczej pod takim naszym bardzo skromnym wsparciem czy patronatem. No nie wiem, zostawiam do przemyślenia, może to panowie się do tego odnieście, bo to jest chyba propozycja bardziej dla was, NT Live jest dla państwa otwarty. No to co były rzecznik prasowy na ten temat może powiedzieć? Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa, bo tak naprawdę nawet jak są konkursy fotograficzne, w których zdarzało mi się brać udział, to tam bardzo często wygrywają zdjęcia takie bardziej artystyczne, w zależności od tematu konkursu, prawda, albo to są na przykład jakieś ładne widoki, natura i tak dalej, albo są to portrety, ale bardziej właśnie o takim zabarwieniu artystycznym, że na przykład, no a my tak naprawdę, no bo fotografia reportażowa to mogłaby być, prawda, ale to też jest moim zdaniem mało konkursowe. Patrząc na to, co wygrywa, to myślę, że faktycznie nasza działka jest dość mocno oderwana od takie przynajmniej mam wrażenie, od innej fotografii, że jest bardziej kojarzona z takimi, powiedzmy, newsami, może nawet jest nieco spłycana taka, nieco właśnie w ten sposób. A tak naprawdę myślę, że robimy coś, co niesie ze sobą coś trochę więcej niż tylko samo zdjęcie i taki konkurs moim zdaniem jak najbardziej. Sam bym chętnie... Może my jesteśmy oderwani. No właśnie, ja się chciałem zapytać, żeby może właśnie tu te proporcje. Konrad, a co ty powiesz na temat takiego fajnego przedsięwzięcia, takiej inicjatywy? Ja tak jak miło przyglądałem właśnie te konkursy fotograficzne i mówiąc szczerze, w ani jednym nie wziąłem udziału, nawet nie przyszło mi przez myśl, żeby wziąć udział, bo nie wiedziałbym w jakiej kategorii. Czy to jest fotoreportaż, czy to jest fotografia uliczna, czy już artystyczna, w którym momencie to zaczyna się przekształcać z fotografii właśnie takiej typowo reporterskiej bardziej w taką artystyczną. Fotografów w całej Polsce zajmujących się tą konkretną jakby dziedziną, tą działką fotografii, no jest na pewno sporo w każdym zakątku. Myślę, że od morza po góry na pewno wielu takich jak my znalazłoby się, więc może warto by o tym pomyśleć. No, Krzysztof, rękawice zostały rzucone. Co ty na to? Znaczy, ja już mam za sobą 2 konkursy. Jeden, to niedawno zresztą też tutaj bardzo dziękuję, to było w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, chyba październik, listopad. Bardzo dziękuję redakcji na Ratunek, bo ja nawet nie zauważyłem, gdzieś mi uciekł ten konkurs. Na Ratunek organizował konkurs w związku z zdjęciami do kalendarza. No i mi się udało tam tylnymi drzwiami wejść, mianowicie jak były poszukiwania zdjęcia na okładkę, to ja tak patrzę, wyślę. No i redakcji spodobały się tak moje zdjęcia, że marzec i październik, że tak powiem, zostały moje zdjęcia i jedno, no tutaj to wydaje mi się, że chyba warto się pochwalić, to było lat temu, wydaje mi się, że chyba 4, nawet moje zdjęcie pojawiło się na stronie National Geographic i tu mi się udało, tak, bo też oprócz takiej fotografii z ziemi swego czasu wykonywałem fotografię dronem i udało mi się uchwycić nad Pałacem Kultury ciekawe zjawisko, srebrzyste obłoki i zdjęcie na wielu grupach się podobało i jak tylko pojawił się konkurs National Geographic, wysłałem to zdjęcie, przez 3 dni wyświetlałem się na stronie,
głównej konkursu, więc dla mnie to jest no, mega, mega osiągnięcie. Więc takie konkursy jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki kopniak, tak? To jest taka energia do tego, że fajnie, robimy coś fajnego. Tutaj też patrzę w komentarzach Jakub Nele, który już nie raz mi pisał i dzisiaj nawet też chyba w komentarzu, że on z chęcią na moją wystawę przyjdzie. Może kiedyś się coś uda zrobić, więc Kuba, na pewno dostaniesz specjalne zaproszenie. Okej, fantastycznie. Słuchajcie, mam jedno pytanie, które napisał do mnie pan Maciej Jabłoński, nasz stały widz, stały słuchacz. Wspomniałem, nie może być dzisiaj z nami, ale napisał tak. Czy w tej specyficznej pracy, jaką jest fotografowanie służb, które jest już od dobrych kilku lat także przeze mnie praktykowane, spotkaliście się z wypowiedziami w waszą stronę, że jesteście hienami, że na czyimś nieszczęściu robicie sobie lans i może jeszcze chcecie na tym zarobić pieniądze? Dziękujemy za pytanie od pana Macieja. Może zacznę od Konrada. Kiedyś osoba postronna, starsza pani przy ulicy do Prochowni chyba. To było otwarcie mieszkania, strażacy wchodzili na drugie piętro po drabinie D10W ze względu na to, że drzwi balkonowe były uchylone, więc żeby nie powodować szkód, więc weszli przez okno i pani tak strasznie na mnie po prostu, co ja wyprawiam, robię sensację z niczego, pani tylko potrzebuje pomocy, nic się nie dzieje, więc no chyba w podobnym tonie wyjaśniłem jej, grzecznie mówiąc, czym się zajmuję i wtedy po prostu przeprosiła i zamilkła. Miłosz, odniesiesz się do tego? Takie zarzuty czasem się pojawiają, wiadomo, czy to w internecie, czy w takiej, tak osobiście, że jesteśmy hienami, że szukamy sensacji, tylko że ludzie też tak naprawdę jakby właśnie nie zdają sobie sprawy, to co mówiłem wcześniej, że zdjęcia przecież może zrobić każdy. Nas widać bardziej, bo mamy aparaty, tak? Ale zdjęcia aparatem robi mnóstwo ludzi, prawda? I ich się nikt nie czepia. A de facto ja uważam i będę nas bardzo bronił, ludzi, którzy, tak jak mówię, no profesjonalne podejście mają do tego. No właśnie my nie żerujemy, bo tak jak Konrad też mówił, że nasze zdjęcia czasami idą na drugi dzień, wrzucamy je przecież czasami po iluś miesiącach, dopisując coś ciekawego do tego, więc no to uważam, że to jest argument totalnie nietrafiony, bo raz, że większość z nas chyba przecież nawet na tym nie zarabia, a nawet jeżeli, to i tak podkreślam też to, że ważne jest to, co jest na tych zdjęciach, tak? Że nie ma właśnie taniej sensacji, tej krwi, której często lud chce, no tylko są, no powiedzmy to też, ładne zdjęcia bardzo często, one artystycznie są, mają jakąś wartość, mają przekaz, są dobrze skadrowane, dobrze obrobione, mają, nie wiem, ciekawy pierwszy plan, drugi plan, mocne punkty, cała obróbka i tak dalej. No więc zarzut jest moim zdaniem zupełnie nietrafiony. Okej, no to Krzysztof jako medyk i zamkniemy ten wątek. Ja jeszcze się odniosę do poprzedniego i będziemy podsumować nasze spotkanie. Ja szybko powiem to, co powiedziałem wcześniej, tak, że im więcej tego pójdzie, tym lepiej, bo jest to plus dla i potencjalnych przyszłych ratowników, pielęgniarzy, lekarzy. Co do zarobków, no to no złotówki z tego nie mam, ani jednej. Nawet gdyby coś się pojawiło, to ja już sobie kiedyś powiedziałem, że ja swoją pracę mam, ja mam z czego się utrzymać. Jeżeli coś by się pojawiło, to i tak przekazałbym to na jakiś szczytny cel, chyba że liczy się, nie wiem, parę gratisowych kalendarzy, które dostałem od redakcji na ratunek i dodatkowe tam numery na ratunek, bo moja mama by mi nie wybaczyła, jakby nie dostała w prezencie. Więc no mi się wydaje, że jeszcze społeczeństwo musi pod jakimś kątem dorosnąć do takiego czegoś, czym jest ta fotografia ratownicza, bo wszyscy zamykają się w jednym tylko torze, widzą tylko jedną rzecz, nie spojrzą na to szerzej, że no, w szerszym aspekcie przynosi to więcej plusów niż minusów, oczywiście trzymając się tej etyki, o której dzisiaj mówiliśmy.
Świetnie. Nawiążę jeszcze panie Grzegorzu wzbudził absolutnie największą dzisiaj sensację, poza gośćmi oczywiście naszego spotkania, odnośnie konkursu. I Jakub już tutaj się podpisał, że coroczna wystawa fotografii w publicznym miejscu jakimś ważnym, no to pan Grzegorz od razu powiedział, to miejsce to Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, więc myślę, że ten pomysł podpisany, że jest to autorski pomysł pana Grzegorza Lewandowskiego, pana doktora Grzegorza Lewandowskiego, możemy sprzedać do organizatorów do Krakowa i myślę, że taka inicjatywa byłaby fajna. Ja mam jeszcze jedno, mi się marzy konkurs na wyróżnienie kogoś, jakiejś postaci w naszym środowisku medycznym za jakieś szczególne osiągnięcia, bądź jakąś postawę, bo to nie musi być osoba z wielkim dorobkiem naukowym, ale nawet postawę, na przykład taką, jaką dzisiaj widzieliśmy na zdjęciu, kiedy Krzysztof trzymał pacjentkę za rękę i to był, myśl, tak jak powiedziałeś, może jej ostatni moment na taką serdeczność i empatię. Więc fajnie, że w trakcie takich rozmów pojawiają się ciekawe pomysły. Napisała do nas zaprzyjaźniona koleżanka, która pisze taki komentarz, że jest u nas w Nowym Tomyślu taki konkurs, portret prawdziwy, Adam Polański i może tu byście się wpasowali. Kolejna propozycja, widzicie, warto do tego zajrzeć. Pojawiają się komentarze osób, jest nawet pan Adam, panie Adamie, no to wymieńcie się kontaktami, może powstanie tutaj jakaś ciekawa inicjatywa. Ja się niezmiernie cieszę z tego powodu, że jesteśmy przestrzenią do tego, żeby wzbudzać jakieś ciekawe pomysły. Teraz zachęcam panowie, żebyście się przez moment zastanowili, jak byście chcieli podsumować dzisiaj nasze spotkanie, a ja pozwolę sobie odnieść się do dwóch kwestii. Pierwsza to jest taka, że chciałbym Państwa zachęcić i zaproponować Państwu już następne spotkanie w Nordic Triget Live, które będzie już we wtorek, drodzy Państwo. We wtorek o godzinie 19. Nie wiem, czy to widać, panowie, powiedzcie mi proszę. Widać. Będziemy gościć Konrada Baugmarta z Poznańskiego Ośrodka. Konrad jest pielęgniarzem, specjalistą intensywnej opieki, intensywnej terapii, który opowie nam o ECMO, które stosować można i należy w medycynie stanów nagłych w ogóle, nie dzieląc może już tego na ratownictwo medyczne i medycynie ratunkowej. Dziękuję tutaj za uwagę w tej kwestii Tomkowi Janusowi i to spotkanie będzie 29 listopada na naszym kanale facebookowym, na naszym profilu facebookowym, kanale YouTube, zatem zachęcam, jeżeli ktoś się interesuje ECMO, to dajcie znać, drodzy Państwo, bo Konrad jest jednym z takich naprawdę pionierów w Polsce, jeśli chodzi o dostępność do tej akcji związanej z pilnym dostępem do maszyny ECMO, a druga takie miejsce, które chciałbym Państwu polecić i zwrócić Państwa uwagę, to jest fantastyczna akcja, która właśnie się dzieje. Akcja mikołajkowa Strażacy Dzieciom, zbiórka prezentów dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i szpitali w Myślenicach. Do 25 listopada czekamy na wszystkich tych, którzy będą chcieli pomóc. strażacy-dzieciom.pl to jest miejsce, gdzie można znaleźć informacje. OSP Myślenice, kawał dobrej roboty, Mirella Motyka, koordynatorka projektu z grupy poszukiwawczo-ratowniczej zaprasza Was do tego, żebyście przyłączyli się do akcji, a szczególnie, że Mirella, takim jej marzeniem jest, żeby stworzyć możliwość oddawania krwi w tym samym czasie i w tym samym czasie Mirella chce się pozbyć strachu przed ukuciem, tak więc panowie, jak macie jakieś sposoby, żeby ten strach u Mireli zniszczyć i pokonać, to dajcie znać. To z konkretnych informacji tyle. Poprosiłem wcześniej Państwa o polubienie naszego profilu na Facebooku, subskrypcję kanału YouTube, zaglądajcie, drodzy Państwo, do Spotify i prosiłem też o opinię, ocenę naszej pracy w recenzjach na facebookowym profilu. Zaczęliśmy od Miłosza i od Miłosza będziemy kończyć i będę Cię prosił, drogi Miłoszu, żebyś tak jak chcesz, żebyś podsumował nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że bardzo ważne jest to, że mogliśmy się spotkać w takim gronie, porozmawiać właśnie o tej fotografii ratowniczej, o tym, czym ona jest tak naprawdę, że to nie jest tylko ta sensacja, o zachowaniach odpowiedzialnych na miejscu zdarzenia, to jest bardzo ważne. Ja bym chciał to przekazać, że wszyscy, którzy robią zdjęcia i nie chcą być uznawani za takich Kowalskich w cudzysłowie,
przypadkowe osoby. Róbmy to odpowiedzialnie, słuchajmy się służb przede wszystkim, bo to one kierują całą akcją. No i przy okazji dziękuję już też wszystkim ratownikom, strażakom, policjantom, których miałem przyjemność spotkać na swojej drodze, bo dla mnie naprawdę każda rozmowa z wami, każde zbicie piątki, każda wymiana uśmiechu, wszystko to, co od was słyszę, też takie motywujące rzeczy, no sprawia, że no między innymi, że jestem właśnie tutaj w tak zacnym gronie, także ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie załogę ratownika 23. Jaka literatura? Tak, bardzo szczególnie. A jaką literaturę rekomendujesz na zakończenie jeszcze? To bardzo bym cię prosił. Okej, Ja polecę, już wiemy. Polecę w akcji i na ratunek, no między innymi dlatego, że tam można znaleźć Pokaż jeszcze raz do zdjęcia, też, proszę więc cię bardzo. już tutaj pokazuję, czyli tak. Tutaj mamy. Super, ekstra, bardzo ci dziękuję. Także ja to polecam, ciekawe magazyny i myślę, że nawet takie osoby, które nie są z danej służby, no też wyciągną informacje, ciekawostki. Ja to czytam właśnie po to, żeby też się kształcać, powiedzmy, zdobywać wiedzę o tych działaniach, bo wtedy też wiemy więcej, co fotografujemy tak naprawdę. A to jest też istotne, bo możemy wyciągnąć jakieś smaczki. Mhm. To podsumowanie dzisiejszego spotkania według Krzysztofa Figulskiego i podsumowanie i propozycja lektury. Jeśli chodzi o podsumowanie, to ja chyba w podsumowaniu spróbuję podziękować. No, będzie trochę, znaczy gdybym miał teraz wymieniać każdego z imienia i nazwiska, to byłoby trochę tych osób, bo tak naprawdę Paramedic Photo Art to jest, no dla mnie to jest osobiście sukces, ale jest to sukces naprawdę ogromnego grona fantastycznych ludzi. Jest to dla mnie przede wszystkim profil, dzięki któremu bardzo dużo ludzi poznałem. No, pojawić się, Jacek, u ciebie, to wiesz, jest wyróżnienie, bardzo duże wyróżnienie i nie stałoby się to właśnie, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy za mną gdzieś tam stoją, którzy czasami też popchnęli mnie do tego. Pozostaje mi tylko podziękować. Jeśli chodzi o lekturę, no to ja nie jestem fotografem, więc oczywiście będę monotematyczny. Nie wiem, czy dobrze widać. Nowość PZWL-u. Niesamowita książka, że tak powiem, świeżynka. Polecam bardzo. Ja gdzieś tam na swoim profilu robiłem relacje dla studentów Mistrzostwo Świata. Naprawdę bardzo fajnie napisana. Niesamowita. Polecam, jeszcze raz polecam. Uprzejmie Tobie dziękuję, uprzejmie dziękuję za miłe słowo. Jest nam ogromnie miło, że przyjąłeś zaproszenie i w tej palecie gości, które się jakby pięknie prezentuje, no fantastycznie, że jesteś, podobnie jak Miłosz, podobnie jak Twoja osoba. No a co na to wszystko w podsumowaniu Konrad nam powie? Na początku ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogłem porozmawiać o naszej wspólnej pasji z Wami tutaj. Chciałbym taki jeden ważny przekaz, żeby to wybrzmiało. Nie jesteśmy hienami. Niektórzy fotografują ptaki, przyrodę, samochody, niektórzy fotografują śluby, czy przeróżne inne rzeczy. My po prostu fotografujemy służby podczas działań, czy podczas innych okoliczności, które wykorzystujemy do tego, żeby pokazać tą pracę. A jeżeli chodzi o literaturę taką branżową, to polecam serdecznie, jeżeli już od początku naszej rozmowy ciągnę jeden temat, czyli Kuźnię Raciborską i 30-lecie tego pożaru, to polecam serdecznie książkę, która jest takim reportażem, rekonstrukcją zdarzeń z tamtego czasu. Ogień wyszedł z lasu. Okay.
Będę miał prośbę do Was, panowie, żebyście zanotowali jeszcze nazwę tego podręcznika, książki, może w komentarzu. Można to też zrobić już po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania, które już malutkimi krokami zbliża się do końca. Tak więc jeżeli tam się jeszcze pojawiły jakieś takie pytania, które no nie mogą zostać bez odpowiedzi, nawet jeżeli się powtórzyły, do nas goście, widzowie i słuchacze docierają w różnych momentach. Są osoby, które są po prostu dzisiaj w pracy, tak więc mam nadzieję, że uda się każde pytanie zaopiekować się tym pytaniem, nie zostawić go bez odpowiedzi. I to tak naprawdę niestety z mojej strony tyle, panowie. Tych pytań może jeszcze bym znalazł gdzieś tam w przestrzeni, ale myślę, że dobrze je zostawiać naszych widzów i słuchaczy z pewnym niedosytem. I ja mam wrażenie, że tak jest. Nie wiem, podzielcie się Państwo swoją opinią w tych komentarzu. Mam nadzieję, że miło spędziliście wieczór. Cieszę się, że znaleźliście czas dla naszych gości, a naszymi gośćmi dzisiaj byli Miłosz Bogdanowicz, Krzysztof Pigulski, Konrad Sikorski. Zachęcam wszystkich do eksplorowania ich twórczości na mediach społecznościowych, kanałach. Ja nazywam się Jacek Borowek i to był 77. odcinek NT Live. Idziemy do przodu, w przyszłym tygodniu kolejne wydanie, tak więc do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Bądźcie zdrowi i życzę Państwu naprawdę miłej nocy. Pozdrawiamy.